Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś rozmowa z cyklu Politycy o geopolityce. Porozmawiamy o miejscu Polski w świecie i o tym, jaki ma wpływ, jaki może mieć wpływ, jakie powinny być kierunki polskiej polityki zagranicznej. Bardzo pozdrawiam wszystkich patronów. Dziękuję Państwu. Dzięki Wam ten program jest niezależny i mimo tego, że zapraszam polityków, mogę być tu w 100% niezależny. Zachęcam do wspierania i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, polityk Konfederacji. Dzień dobry, cześć. Nie będę ukrywał się, znamy od wielu lat, więc nie będziemy ukrywać. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Igorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie marszałku. Porozmawiajmy o tym, jak mierzyć siłę państwa i jak dzisiaj, znaczy nie tyle jak mierzyć państwo, jak byś ty ocenił dzisiaj pozycję Polski w takiej skali międzynarodowej. Od razu postawię tezę, od której możesz się odbić, bo ja uważam, że przez 35 lat zrobiliśmy niebywały skok cywilizacyjny, gospodarczy i Polska jest kompletnie inna i zrobiła naprawdę rzeczy, które ja nie wyobrażałem sobie, że mogą się zdarzyć i pewnie większość ludzi nie wyobrażała sobie. Ale jednocześnie nasza waga gospodarcza, ten rozwój cywilizacyjny jeszcze się nie przekłada zupełnie może nie zupełnie, ale nie przekłada się na naszą pozycję w świecie. Czy ty się zgadzasz z tym? Tak, zgadzam się. Może z pominięciem tego, że zrobiliśmy skok cywilizacyjny. Uważam, że to słowo musi coś znaczyć. My zrobiliśmy skok technologiczny. Zrobiliśmy ogromny skok technologiczny i gospodarczy. Z pewnością w Polsce stworzona została niemalże od podstaw kultura profesjonalnego życia gospodarczego na poziomie absolutnie światowym. Także nadgonione zostały wszelkiego rodzaju zapóźnienia technologiczne, czy może wszelkiego to przesada, ale w tych wszystkich normalnych obszarach dostępnych dla wszystkich państw rozwiniętych myślę, że nie odstajemy technicznie od wiodących państw zachodnich. Natomiast cywilizacyjnie uważam, że jesteśmy ciągle tym samym narodem, ciągle tym samym społeczeństwem. Nawet tutaj nutka sceptycyzmu, pojawiło się parę nowych wad, których być może nie było. Są też wady, które osłabły. Natomiast uważam, że mówienie o różnicy cywilizacyjnej to jednak przesada. Natomiast nie taką kulturową różnicę, tylko gospodarczą, tak? Jeśli chodzi o jakość. Tak, jeżeli chodzi o tą cywilizację techniczną, to oczywiście został wykonany wielki skok i myślę, że za to jesteśmy doceniani wśród tych, którzy się orientują, gdzie jest Polska, i czym jest Polska i jak wygląda Polska. Natomiast nie oszukujmy się, nie jesteśmy w centrum światowego zainteresowania i dla wielu po prostu to są fakty nieznane. Jeżeli chodzi o jakiś awans polityczny, to on musiałby wiązać się z analogicznym skokiem, jeżeli chodzi o życie państwowe. A mam wrażenie, że jeżeli chodzi o nasze życie państwowe, to my mamy, ja nie wiem, czy nie do czynienia z regresem. Nie mówię, że jest totalnie źle, że wszystko nie działa. Polskie państwo i jakość jego funkcjonowania jest bardzo nierówna. Natomiast uważam, że są takie obszary, gdzie doszło do pewnego wręcz niestety regresu. Mhm. A to jakie są te obszary? Chociaż porozmawiamy o tych polityce międzynarodowej, takim ale obszarem, jeżeli jak obserwuję polskie życie polityczne, to jest na przykład poziom intelektualny klasy politycznej. Wydaje mi się, że kiedyś było jednak lepiej. To znaczy ciągle mamy pewną mniejszość polityków, którzy są ludźmi na jakimś tam poziomie. Natomiast wydaje mi się, że to pokolenie ode mnie starsze, ten odsetek ludzi na wysokim poziomie był jednak większy. Niezależnie od wszystkich różnic. Uważam, że w tej chwili po prostu ta polityka stała się w tym złym sensie bardziej demokratyczna.
No tak, z tym się niestety zgodzę. To Dłużej niż ja można- opisujesz polskie życie polityczne, więc możesz jeszcze, jako dziennikarz, który to widział, to starsze pokolenie polityków w wieku moich rodziców miał okazję poznawać, rozmawiać, obserwować. Masz porównanie względem pokolenia mojego, czy nawet młodszych. Ja niestety uważam, że zmiana idzie ku gorszemu. No, bo w ogóle sposób uprawiania polityki, tak? Te zmiany technologiczne też się do tego bardzo, wiele rzeczy do tego się przyczyniło. Technologia też i to, co sam współtworzyłem po części, niestety. Niestety, tak się rozwija świat, tak? No, czyli mam na myśli media społecznościowe, w swoim czasie blogosferę, który, jak zakładałem Salon 24, byłem super szczęśliwy, uważam, że demokratyzuje, robi coś bardzo dobrego, a potem widziałem, że tam też się dzieje bardzo wiele złych rzeczy. Z czasem przyszło urealnienie, by nie powiedzieć, że rozczarowanie, prawda? Ja Tak. też pamiętam początki tej rewolucji internetowej. Blogosfera wydawała się takim ogromnym zmianą jakościową jeszcze przed powstaniem mediów społecznościowych. Mało kto pamięta, że mieliśmy świat bez mediów społecznościowych, ale już z blogosferą. Tak. I Po też części też były takie media, blogosfera była takim medium społecznościowym. tak, była taką Salon 24 był taką społeczno-polityczną społecznościówką tamtych czasów, sprzed 20 lat. Natomiast tak, no niestety część z tych nadziei się nie spełniła, ale niektóre się spełniły. To znaczy demokratyzacja rynku opinii. Ale oczywiście, że tak. Bardzo się otworzyło, no ale tak samo dla mnie Twitter był czymś fantastycznym Pamiętasz, w narzędziem. którym roku dołączyłeś? W 2012. Ja w 9. Tak. Aż trudno wierzyć. Tak mi się wydaje, że w 9, ale Mi się wydaje, że 2000... zaraz sprawdzimy. Też mówię. Telefon jest pod ręką, można Tak, zajrzeć. no właśnie. I te telefony... W 9, tak. W październiku Tak, 2009. Ja sprawdzę. Chyba zaraz, ale jak ty będziesz mówił, to sprawdzę. Ale Twitter jest świetny z jednej strony, bo jest narzędziem do komunikacji, no ale też ta ilość szlamu, która tam jest. Wtedy był narzędziem bardziej elitarnym na swój sposób, prawda? Tak. Choć dalej tego używamy. A teraz, Jesteś a politykiem, teraz musisz jest bardziej stosować- demokratyczny. Tak. To nie znaczy, że wszystko, co bardziej demokratyczne, musi być złe. No ale to nie jest tylko zjawisko polskie. Tak? Myślę, że to jest, jeśli chodzi o politykę, to jest problem nie tylko nasz. To jest znacznie szersze. No dobra, ale chciałbym, żebyśmy pogadali o Roli polskiej w świecie. roli Polski, bo Dlaczego jedną z dlaczego miar- ona proporcjonalnie nie wzrosła? jedną z miar jakby siły kraju jest to, jaki ma wpływ na otoczenie. I jak tak sobie patrzę historycznie, nie? Na te 30... Oczywiście jakbyśmy biednym krajem na początku lat 90., to trudno się dziwić, że nie mieliśmy żadnego wpływu. Ale w niektórych miejscach mogliśmy mieć. Na przykład, dla mnie takim dobrym przykładem, dobrym i złym przykładem, znaczy dobrym w sensie pokazującym wiele, jest Ukraina. Ponieważ byliśmy pierwszym państwem, które uznało Ukrainę i jestem z tego bardzo dumny. Ale przez te 35 lat nie zbudowaliśmy naszego wpływu, nie zbudowaliśmy naszych instytucji. Paradoksalnie człowiekiem, który budował to, jednym z tych, który najbardziej budował, był Aleksander Kwaśniewski, co jest jego zasługą. Oczywiście nie on jeden, bo było wielu ludzi, ale to wszystko jest dużo za mało. Znaczy ja nie wiem, niż czy on dzisiaj zasługuje byliśmy. na stwierdzenie, że budował, bo jeżeli budował, to pytanie, co zbudował? No, Osobiste oczywiście, jak kontakty, ale Tak, chyba to- niewiele ponadto. no, ale Ja nie widzę śladu instytucjonalnego jego, Nie, jego śladu- budowania. Tak, ale jakby pracował na rzecz tego, żeby Ukraina była po zachodniej Znaczy praca stronie polityczna świata. na jakimś odcinku, a budowanie, rozróżniłbym te dwie rzeczy. I moim zdaniem to jest być może pierwszą rzecz, którą warto powiedzieć, że my w polskim społeczeństwie i w obrębie polskiej klasy politycznej, ale też dziennikarskiej, podzielmy się tą odpowiedzialnością, Tak. nie rozróżniamy artykułowania opinii na jakimś kierunku, pracy politycznej na jakimś kierunku od rzeczywistego budowania wpływów. Artykułowanie opinii, spotykanie się, to nie jest budowanie wpływów. Jasne. To po prostu kontakty. Kontakty dziś są, jutro ich nie ma, wszystko się zmienia. Dziennikarze. Ja się nie czuję dziennikarzem i nie robię różne rzeczy, więc jestem tu w takiej roli Ale korzeni nie... Tak, ale ja nie- byłem absolutnie się tego nie wpieram. Wyprzesz się. Nie wpieram się i Zresztą tu nie ma czego się, że tak powiem, wypierać. biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co robiłem. Tylko, że tak, dziennikarze nie są od budowania relacji, dziennikarze są od opisywania świata. Tak ja jest. się dzisiaj zajmuję budowaniem relacji. Tak, bo robię tylko że ja instytut wspomniałem o dziennikarzach w kontekście pewnych, powiedziałbym, błędów poznawczych naszego społeczeństwa, naszej klasy politycznej. Jeżeli na przykład wszyscy dziennikarze ekscytują się w sposobie opisywania jakimś rodzajem zdarzeń, to politycy nabierają wrażenia, że robią coś bardzo istotnego. Moim zdaniem ta urealniająca rola mediów w Polsce, ona prawie nie istnieje. Uważam, że tu jest problem.
I być może po prostu to nie jest, nawet nie obwiniam, uważam, że po prostu te same błędy poznawcze mamy jako całe społeczeństwo, wszystkie jego części, to znaczy i świat nauki, i świat mediów, i świat polityki, i świat wyższej kadry urzędniczej, świat ekspercki. Wszyscy mamy pewien sposób percepcji rzeczywistości międzynarodowej, rzeczywistości gospodarczej, strategicznej. Jeśli popełniamy błędy w percepcji, to wszyscy trochę porówno, to takim powiedzmy, że Dmowskim tutaj próbuje nawiązać, że to są bardziej wady narodowe niż wina jednego czy drugiego lidera. I uważam, że póki sobie tego nie uświadomimy, to tego nie przekroczymy, dlatego że w Polsce trwa to, co się w języku angielskim nazywa blame game, czyli obwinianie się nawzajem, tak? To ci z PiS-u zawinili, nie, to ci z Platformy. No, Politycy powiedzą, to złe media, a media powiedzą, to źli politycy. To jakby macie super komfortową właśnie pracę, żeby wszystkich oskarżać. Ja mówię, że to jest jakby problem nasz wspólny. Tak. To jest nasz wspólny problem. Ale zgadzam się, wiesz co do... absolutnie, to ja też to nie jest tak, że mamy genialne społeczeństwo i durnych polityków, nie? No, politycy są tacy jacy my jesteśmy, to my wybieramy polityków. Są troszeczkę bardziej zdeprawowani, ale nawet zdeprawowany człowiek lubi być skuteczny i są problemy ze skutecznością, a nie z moralnością. I to powiedziałbym, że paradoksalnie to jest problem dużo trudniejszy do pokonania, bo polityka zdeprawowanego można zastąpić uczciwym. Natomiast jeżeli jest generalny problem z percepcją własnej skuteczności, to ten problem i uczciwi, i zdeprawowani współdzielą. To ja też muszę uczciwie powiedzieć, jak już ty się uderzyłeś trochę w piersi polityczne, rozumiem, że nie swoje, no bo to nie my, to oni, nie? Więc ja też tak o mediach mogę dokładnie to samo powiedzieć. Znaczy ja mam bardzo złe zdanie o polskich mediach. Ja dlatego w 2012 ogłosiłem, że przestaję być dziennikarzem i nie byłem nim i nie pracuję w mediach tradycyjnych. Robię swój program, który jest jakimś medium, tak? Ale nie odgrywam, nie czuję się częścią tej społeczności. Nie dlatego, że dziennikarze są źli, są dobrzy, źli, różni. Ale system medialny działa w fatalny sposób i zabrnął w bardzo złą uliczkę i szedł w tym kierunku. Żeby nie mówić wyłącznie pesymistycznie, ja powiem, że ciągle jest znacznie lepszy niż w wielu innych państwach europejskich i to jest miara kryzysu, w jakim jest w tej chwili świat zachodni. Że w Polsce możemy narzekać na system medialny, a w wielu państwach europejskich on wygląda jeszcze dużo gorzej. Na przykład jest niższy poziom swobody wypowiedzi, większy poziom rządowej kontroli, zależnie czy pójdziemy na zachód czy na wschód, tak? Tak, znaczy jeśli chodzi o swobodę wypowiedzi, to zawsze uważałem, że jak wszyscy krytykowali tam za problem z wolnością słowa, za reżimu pisowskiego, to uważam, że to są bzdury totalne. Natomiast jeśli chodzi o jakość tego przekazu, głębokość, sposób opisywania świata, no to jest bardzo źle i jeśli chodzi o używanie mediów jako tu propagandowych, co robił i PiS, i robi obecny rząd, i robi poprzednie rządy, zobaczymy jak będzie, jak inni przyjdą do władzy, ale tak jest. Dobrze, to wracamy, bo chciałem, żebyśmy wrócili do tego tematu, czyli naszego wpływu. Nie? Ukrainę to jako dobry przykład, bo to jest państwo, w którym nie mogliśmy trudno zbudować wpływy w Niemczech czy we Francji, jak byliśmy słabym krajem, słabą gospodarką. I to myśmy ustawiali się w kolejce z różnymi prośbami. I trudno z tych samych powodów na Ukrainie. No tak, ale w Ukrainie jednak myśmy byli tym państwem, które lepiej się rozwijało. Tak, w 90 roku byliśmy na tym samym poziomie, wiadomo, pomiędzy kwestie wojny, tak, jest przepaść między nami. I mieliśmy pewnie wiele sposobów, żeby zbudować swój wpływ tam. W teorii. Oczywiście w teorii. A w praktyce? W praktyce to, ale buduje się jak się buduje. Znaczy są państwa, które umieją to budować które umieją oddziaływać bardzo mocno na inne kraje. I dla mnie tutaj wzorem, nie dlatego, że mi się to podoba, bo mi się to często nie podoba, ale nie podoba mi się, bo my jesteśmy tego obiektem, są to, jak działają Niemcy. Niemcy działają nieprawdopodobnie skutecznie w różnych krajach, budują swój wpływ i ja nie mam o to do nich pretensji. Robią swój job, to jest ich państwo, państwo wydaje świadomie ogromne pieniądze na to, żeby zbudować fundacje właśnie na Ukrainie czy w Ukrainie, w Polsce tak samo, żeby budować swoje wpływy, swoje kręgi. Nie możemy mieć o to do nich pretensji. Możemy mieć pretensje tylko o to, że dlaczego my jesteśmy tak słabi, się temu poddajemy i dlaczego my tego nie robimy gdzie indziej. Nie? Więc tego nie zrobiliśmy, a my akurat w takiej Ukrainie to mogliśmy to zrobić i dalej uważam, że możemy dzisiaj to robić dużo bardziej skutecznie jako państwo, bo jako społeczeństwo to już akurat zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo, aczkolwiek
To zrobiliśmy. Dobrze, to teraz pytanie do ciebie. Jako No do właśnie, czekam na to pytanie. analityka, dlaczego nam się to nie udało? Dlaczego nie udało nam się zbudować wpływów w tych miejscach, gdzie myśmy? Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, no to nie są potęgi i Białoruś nie zawsze była tak ruska, jak jest dzisiaj, pod takim wpływem Rosji, jak jest dzisiaj. Jakby co nie zadziałało? Więc może zacznę od paru uwag ogólnych, bo myślę, że to jest kluczowe, żebyśmy spróbowali w tych sprawach uchwycić właściwą proporcję. Więc zacznijmy od tego, że moim zdaniem jest bardzo niewielka grupa państw na świecie, które prowadzą w tym zakresie politykę taką, powiedziałbym, hojną, upartą i skuteczną jakkolwiek. To jest zdecydowana mniejszość. Nie powinniśmy mieć, moim zdaniem, jakichś wielkich kompleksów, że nam nie idzie. Bo w gruncie rzeczy prawie nikt tego nie robi. Jak teraz jako wicemarszałek Sejmu mam okazję obserwować świat dyplomatyczny, uważam, że w nim jest mnóstwo rutyny, mało rzeczywistego zaangażowania. Masz też swoje obserwacje na odcinku amerykańskim. Ameryka, Waszyngton przecież są taką stolicą, gdzie teoretycznie wszystkie państwa na świecie powinny tam pracować. Ale pytanie, ile rzeczywiście pracuje? No ale część pracuje bardzo mocno. Część pracuje, natomiast jeżeli weźmiemy, to jest najważniejsze państwo na świecie, tak? Natomiast jeżeli weźmiemy państwa średnie, mniejsze, to liczba państw, które pracują jednocześnie w wielu państwach średnich i mniejszych, po prostu dlatego, żeby to robić, nie dlatego, że mają w danym czasie tam coś konkretnego do załatwienia, to jest zdecydowana mniejszość. Jest bardzo niewiele takich państw. Po prostu to jest też bardzo drogie. Obiektywnie wymaga kadr, pieniędzy, uwagi, to wszystko kosztuje. Wymaga wysokiej jakości zarządzania, żeby to koordynować. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Państwa, które to robią, tak jak robią to Amerykanie, robią to Niemcy, bez wątpienia robi to Rosja na swój sposób. To nie jest tak, że tym państwom wszystko wychodzi. Moim zdaniem poziom skuteczności polityki tych państw, wystarczy troszeczkę, by zacząć się przyglądać szczegółom, jest niski. I te państwa lewarują się tak naprawdę, i to jest coś, czego my czasem nie zauważamy, przeceniając tak zwany soft power, jakieś miękkie projekty, jakieś sprytne ruchy, typu założenie think tanku, uniwersytetu. Tak naprawdę te państwa lewarują się często po pierwsze twardą siłą w wymiarze militarnym, strategicznym, czy takiej, powiedziałbym, przewagi kapitałowej. Drugie to rozmiarem własnych gospodarek. Odejmijmy od Niemiec ich wymiar kapitałowy, ich wymiar przemysłowy, ich wymiar ludnościowy, zostawmy tylko ich miękkie projekty i zastanówmy się, czy one byłyby skuteczne. Moim zdaniem po prostu nie. Tak samo To jeżeli... się nie zgadzam. No to okej, okazałyby się skuteczne w 15% swoich zamierzeń na przykład, tak? To znaczy pytanie w ogóle właśnie, jak to mierzyć, nie? Uważam, że nad tym uważam, że profesjonalna polityka polega na tym, że zaczynamy takie rzeczy dyskutować nie w ogólnikach, ale w szczegółach, zaczynamy próbować je mierzyć, zaczynamy analizować sobie nie frazesy, tylko rzeczywistą strategię. Na przykład, jeżeli mamy niemieckie fundacje polityczne, rozpisujemy, co one faktycznie chciały osiągnąć u nas, co one faktycznie chciały osiągnąć na Ukrainie i zaczynamy sprawdzać, czy to się udało. I uważam, że po wejściu w taką analizę wychodzi, że ta polityka często przeważająco jest nieskuteczna. I teraz, czy Polska prowadziła politykę, czy ona się okazała skuteczna, czy nieskuteczna, nie jest tak, że zupełnie nic nie wyszło, zupełnie nic się nie wydarzyło. Uważam, że część działań, które były prowadzone, były po prostu źle przemyślane, może prowadzone w złym kierunku, albo ja się z nimi na przykład nie zgadzam, tak, ale one były. Każdy z państw, które wymieniłeś, czyli Ukraina, Białoruś i Litwa, trzeba by rozpatrzyć osobno. Moim zdaniem w przypadku Litwy da się wskazać szereg różnorakich projektów, które gdzieś tam się zakorzeniły. Moje środowisko jest nimi rozczarowane, bo one zawsze były zupełnie obok Polaków mieszkających lub na Wileńszczyźnie, lub nawet dystansowały się od nich świadomie, po to, żeby wejść w bliskie kontakty z Litwinami, którzy wiemy, że tej polskiej wspólnoty się z różnych względów obawiali lub byli jej niechętni, są jej niechętni. Niestety, wolałbym, żeby było zupełnie inaczej. Natomiast to nie jest tak, że nic nie ma. Mamy filię uniwersytetu, mamy polskie media, pewnie mamy polskie inwestycje na Litwie, więc uważam, że Litwa jest ciekawym... Oczywiście nie mamy skuteczności w oddziaływaniu na politykę państwa litewskiego w tematach, na których nam powinno zależeć, jako państwu, polskiemu społeczeństwu, ale pytanie, czy nam naprawdę zależało. To znaczy, wydaje mi się, że tu jest też inny problem, polegający na tym, że
część Polaków jest rozczarowana, że państwo polskie nie realizuje celów, których to państwo nigdy realizować nie próbowało. A jeżeli to się na przykład zgadza. weźmiemy oddziaływanie na ukraińską opinię publiczną w kwestiach, które dla Polaków są wrażliwe, istotne, czyli ekshumacje, nazwanie po imieniu sprawców ludobójstwa, nieupamiętnianie ich. Pytanie, czy państwu polskiemu rzeczywiście na tym zależało? To znaczy, czy była przyłożona presja przez ostatnie dekady w tej sprawie? W mojej ocenie nie. Więc rozliczanie skuteczności, której nikt nawet nie spróbował, jest zawsze takim, powiedziałbym, jeszcze raz powiem to, od strony takiej metodycznej. A teraz jeszcze co było robione? Ale ja się tylko odniosę do tego, co powiedziałeś. Już tylko, żeby mi nie uciekły myśli. Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej zainicjowane przez Polskę, projekt oddziaływania, nie przez Polskę, ale przez całą Unię Europejską. Wydane zostały duże pieniądze, zostało zrobione mnóstwo projektów. Jakaś tam liczba kadr nabrała doświadczenia, kontaktów. To był bardzo dobry projekt. Ja bym powiedział, że pewnie można to jakby bardzo złożony przede wszystkim, bardzo złożony. To nie był projekt państwa polskiego, to był raczej zainspirowany przez państwo Międzynarodowy, polskie. ale inspirowany przez Unii Sikorskiego, Europejskiej. powiedzmy to. Natomiast jego efekty są trudne do uchwycenia, bo to był taki typowo soft powerowy projekt wieloletni, czy nawet wielodekadowy. I trudno jest to ocenić. Tak samo oddziaływanie państwa polskiego na Białoruś. To było oddziaływanie nie w celu budowania jakiegokolwiek bilateralnego, strategicznego partnerstwa. Państwo polskie przez 2 dekady próbowało obalić rząd na Białorusi. I to nie wyszło. Natomiast to nie wyszło nikomu w świecie zachodnim. Czy to było zamierzenie głupie, czy mądre, to już każdy musi sobie sam ocenić, jak widzi strategię państwa polskiego. Natomiast ja osobiście to chyba nie realizowałbym takiego projektu, na pewno bym nie realizował takiego projektu, stojąc na czele państwa polskiego. Natomiast rząd okazał się nieskuteczny w czymś, czego jednak próbował. No i liczba instrumentów wspierania opozycji na Białorusi, póki wszyscy nie zostali zamknięci do więzienia lub wygnani na emigrację, liczba tych instrumentów była duża i myślę, że stopień niechęci w tej chwili Łukaszenki do nas i stopień napięcia między Polską a Białorusią polscy politycy powinni poczytywać chyba jako swój sukces i realizację swoich zamierzeń. No bo pracowali na to bardzo ciężko, żeby osiągnąć taki poziom braku możliwości do jakiegokolwiek, że tak powiem, w czasie, gdy inne państwa inwestowały na Białorusi, czy po prostu utrzymywały jakieś tam relacje. No, polski rząd, kolejne polskie rządy wmawiały sobie, że po prostu zmienią tam władzę, tak? No to jest pytanie. Czy moja teza jest taka, a na odcinku ukraińskim była praca tak zwana intelektualna nad jakimś tam jednaniem elit. To moim zdaniem nie wyszło. Było oparte na błędach, w ogóle błędnych założeniach, ale żeby już podsumować, praca była wykonana. Ona była oparta o częściowo niemożliwe do zrealizowania cele, częściowo o błędne założenia. Natomiast praca była wykonana, to była duża praca i po prostu tak jak to się dzieje zwykle w polityce międzynarodowej, ona się okazała po prostu częściowo nieskuteczna. I trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Jasne, ale przede wszystkim, bo ja się zgadzam z tym, że wielu, jak pytasz, czy polskie państwo miało taką wolę, miało taki cel. Nie miało, bo polskie państwo nie miało przez wiele lat strategii. Ciągle nie ma. Nie ma jej do dziś. Tak, zgadzam się i ciągle nie ma. I uważam, że to jest bardzo ważne. Ja jestem w stanie zrozumieć, nie oskarżam tak bardzo, bo tak samo mogę oskarżać siebie, że ja wtedy jakby mocniej nie robiłem pewnych rzeczy. Nie? Ale jakby uczciwie trzeba spojrzeć. Nie mieliśmy bardzo jasnej wizji tego, co chcemy osiągnąć i nie dawaliśmy narzędzi do tego. Była ta strategia, tylko z perspektywy czasu może ona trochę jej atrakcyjność wybladła. To znaczy ta rzeczywista strategia realizowana przez państwo polskie, niekoniecznie deklarowana gdziekolwiek na papierze, ona polegała na wspieraniu wszelkiego rodzaju demokratycznych elit społecznych o antyrosyjskim profilu w każdym państwie na wschód od nas, jakie tam istnieje. To była taka rzecz, którą po prostu robiły polskie rządy, polskie elity polityczne, niezależnie kto rządził, tak? To prawda. I to nie była strategia orkiestrowana jakimkolwiek interesem szczegółowym państwa polskiego, tylko taką ogólną percepcją przestrzeni międzynarodowej, że im więcej ludzi sceptycznych wobec Rosji będzie w klasach politycznych i rządach państw położonych w dawnym obszarze postsowieckim, tym bezpieczniej dla nas. Taka za tym stała ogólna myśl, więc ona jakaś tam była, tak? To nie znaczy, ale ta nie było żadnej myśli. To jest bardzo ogólna
wspólna Teraz myśl i można- ona była słuszna, moim zdaniem, tylko że jakby mogliśmy robić tutaj znacznie więcej na różnych poziomach, bo również budowa świadomości społecznej, tak? Naciskanie, edukowanie Ukraińców. To nie było naciskanie- prowadzone w zasadzie chyba wedle mojej wiedzy w ogóle. No właśnie, ja nie słyszałem to o ma takich nam się tak, projektach. bo oczekiwać, że Ukraińcy sami z siebie to- wpadną na to, mieliśmy takich złych ludzi, to my teraz będziemy popularyzować wiedzę na ten temat, jak byśmy źli. No, panował przez 2 dekady taki elitaryzm na zasadzie, dogadamy się na poziomie intelektualnych elit, to one to już ułożą Tak. po swojemu. Tak? Tak nie jest. I to tak wynikało nigdzie z nie. paradygmatu politycznego, który mieliśmy też w Polsce, dlatego że robili to ludzie, którzy uważali, że kontrolują państwo polskie i państwo społeczne, kontrolując kluczowe przyczółki w elicie intelektualnej i uważali, że gdzie indziej będzie to działać podobnie, skoro to w Polsce tak działa. W Polsce przestało działać, gdzie indziej za granicą nigdy to w ten sposób nie działało. No dobra, to jesteśmy teraz Na w przykład na momencie, Ukrainie, moim zdaniem, nigdy to tak nie działało. to porozmawiamy teraz chociażby o tym rejonie, a potem I to jest, porozmawiamy sobie o innych. jeżeli mogę jeszcze jeden wniosek, to jest pytanie o profesjonalizm polityków, dlatego że państwo polskie dysponuje po pierwsze dyplomacją, po drugie wywiadem, po to, żeby ustalać takie rzeczy, w jaki sposób działa życie społeczne i polityczne w konkretnych państwach. Ja bym bardzo chętnie zobaczył z lat 90. i 2000 dokumenty dyplomatyczne i wywiadowcze na temat sytuacji na Ukrainie i tych wszystkich wysiłków. Chętnie bym zobaczył, czy premierzy, ministrowie spraw zagranicznych w ogóle te dokumenty czytali, czy wyciągali z nich wnioski. Bo patrząc wstecz, to mam wrażenie, że albo te instytucje nie informowały polskich polityków, jak się sprawy mają naprawdę, albo oni po prostu tego nie czytali, albo czytali i nic nie rozumieli. Bo czytali, nie przykładali do tego takiej wagi, bo byliśmy w innym momencie historycznym, kiedy wszyscy skupiali się na tym, co jest tutaj, na rozwoju gospodarki, na tego, żeby ludzie nie wchodzili na ulicę, żeby było trochę Ale lepiej, tak? Państwo polskie po to jest strukturą złożoną, żeby miało też ludzi, którzy nie skupiają się tylko na polityce wewnętrznej, ale myślą o polityce zewnętrznej. Tak? Ale ja się Jak coś się skupia tylko na polityce wewnętrznej, to się nazywa samorząd. Ale ja się z tym zgadzam A nie więcej niż w państwo. 100%, tak? Być może Polska jest samorządem rozmiaru państwa. Tylko, że no właśnie, ja się z tym zgadzam, tak było i to się trochę zmieniło, ale trochę. Oczywiście ten czas po wybuchu wojny... Ty widzisz jakieś przesłanki, że to się zmieniło? Bo ja ich nie widzę. No, jeśli chodzi o... I tu możemy dyskutować. Teraz chciałem przejść do Ukrainy, ale nawet mniej do oceny tego, no bo to jest łatwiej jako politykowi teraz jakby w twoim interesie krytykować to, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 3 lat. I to jest rytualne, to we wszystkich innych programach sobie robicie. Myślę, że tobie jest jeszcze łatwiej niż mi. Tak. Dlatego, że jak ja coś powiem, to ludzie mogą oczekiwać lepszej jakości polityki, a ty możesz po prostu skrytykować wszystkich i nie musisz później nic zrobić. Ale ja właśnie chciałbym, trochę robię, ponieważ jestem, nie czuję się w ogóle dziennikarzem, znaczy jestem, nie wiem, działaczem społecznym dzisiaj, tak? Więc robimy swój Instytut Wolności i tam staramy się na różne rzeczy budować jakiś wpływ, coś budować, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo to jest najciekawsze i najważniejsze, bo pokrytykować jest łatwo. Jak zrobić to lepiej? Jak to zrobić lepiej? I zacznijmy od czegoś, co jest bardzo ciekawe, bo podejrzewam, że możemy się tu nie zgadzać z wszystkim, o Ukrainę. Czy uważasz, że Ukraina docelowo powinna być partnerem strategicznym dla Polski? Pytanie, co to znaczy partner strategiczny? To jest moim zdaniem modne słówko, a tak naprawdę partnerstwo strategiczne moim zdaniem to nie jest status, to jest raczej proces. Oczywiście. To jest raczej pewna dynamika, która jest pomiędzy państwami. No, ale czy zakładasz, że to jest, jeżeli myślimy sobie o kilku państwach, które są ważne z polskiego punktu widzenia, to czy to jest jedno z tych państw, które twoim zdaniem powinniśmy bardzo intensywnie pracować na tym, żeby nasze relacje były jak najgłębsze, jak najbliższe, jak najmocniejsze? Uważam, że partnerstwo strategiczne nie wynika z głębokości relacji, ani z zainteresowania, czy chęci, czy deklaracji jednej ze stron. Partnerstwo strategiczne jest czymś, co wynika z przynajmniej częściowej wspólnoty interesów lub wspólnoty zagrożeń, czyli z pewnego podobieństwa sytuacji strategicznej dwóch państw i po drugie z pewnego minimalnego, nazwijmy to progowego poziomu otwartości i profesjonalizmu z dwóch stron.
mówię otwartości i profesjonalizmu, żeby podkreślić, że nie musi być przyjaźni, nie musi być nawet pozytywnych emocji. Partnerstwo strategiczne może być pomiędzy państwami, których społeczeństwa się nie znoszą. Historia zna takie przypadki. Natomiast musi być progowy próg profesjonalizmu i chęci komunikacji na poziomie po prostu administracyjno-strategicznych elit i musi być wspólna w jakimś aspekcie, nie mówię, że w każdym, ale w jakimś aspekcie wspólna percepcja rzeczywistości międzynarodowej. Super, to spróbujmy sobie opisać stan obecny, nie? Bo pewnie w opisie, no żeby porozmawiać o tym, co można, to opiszmy sobie. Co do profesjonalizmu elit, no to u nas jest słabo, a tam jest jeszcze gorzej. Obu strony są z tym problemy. Więc to jest proces, Ukraina też się buduje. Natomiast każdy poziom nieprofesjonalizmu przy zaangażowaniu da się pokonać. Tak? Tak. To znaczy, generalnie świat, to jest też jakaś moja myśl, moja percepcja, że świat polityki międzynarodowej jest światem chaosu i deficytów wiedzy, deficytów profesjonalizmu i stałego przekraczania tego. To prawda. I Ukraina, jeżeli zakończy się wojna, wierzę, że się zakończy, no to będzie się rozwijać, wierzę, w dobrym kierunku, że będzie się jakby nadrabiać te straszne straty z ostatnich 30 lat plus, no to w czym osłabiła ją wojna. No bo jeśli to państwo padnie, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, ale zakładam, że nie padnie. No, ja tu się nie zgodzę, że nie ma o czym rozmawiać. Okej, ale przyjmijmy... W każdym wariancie jest oczywiście, że o czym rozmawiać. Ale oczywiście... To jako przenośnie, że to jest zupełnie inna sytuacja. Upadek tak? rozumiany jako wejście w rosyjską strefę wpływów oczywiście przekreślałby w ogóle rozważenie o jakimkolwiek tam partnerstwach. Na razie ja nie twierdzę, że to jest niemożliwe, tylko może jakby załóżmy, że tak nie będzie. Co moim zdaniem jest bardzo... Ja wierzę w to, że tak nie będzie. I tu nie ma... Ja nie formułuję swojej prognozy, chociaż Jasne. uważam za wariant bardziej prawdopodobny. Nie mówię w liczbach, na ile prawdopodobny, bo tego nie wiem. Natomiast uważam za wariant zdecydowanie bardziej prawdopodobny, że Ukraina pozostanie w zachodniej strefie wpływów. No, to się zgadzamy. Gdzie mamy wspólnoty interesów, gdzie mamy konflikty interesów, gdzie mamy podobne postrzeganie rzeczywistości? No, rozumiem, że mam, jeśli chodzi o postrzeganie zagrożeń ze wschodu, tu jest pełna zgoda. W naszym interesie, tak sobie porównuję, nie wiem, interes Niemiec, który przysuwał granicę zachodu, prawda, na wschód i miał, w jego interesie było to, żeby Polskę wciągnąć do Unii Europejskiej, no to przy oczywiście wielu różnicach to jest zbliżona sytuacja Polski z Ukrainą. Tak? Przesuwamy granice z groźnym państwem, przesuwamy granice świata zachodniego daleko, tworzymy dla siebie, nie tylko dla siebie oczywiście, ale my jesteśmy bezpośrednim sąsiadem. Bardzo ciekawy, duży rynek i my jesteśmy jednocześnie rynkiem dla naszego partnera. Będziemy mieć za wschodnią granicą po wojnie najsilniejszą armię w Europie na pewno, najbardziej sprawną, ostrzelaną, a armia zawsze odgrywa jakąś rolę w polityce. I oczywiście mamy konflikty interesów, tak? Które już się ujawniły wcześniej, że pomijam te emocjonalne, historyczne, które to się nie da szybko tego rozwiązać, to jest długi proces. Mamy konflikty na pewno na poziomie rolnictwa, tak, już okazało się transportu, to jest mniej strukturalne, ale przemysłu, energetyki. No i tu pytanie... można by wymieniać. Tak. Będą konflikty, ale również mogą być synergie. Nie? Tu wyobrażam sobie, że jest wiele synergii, które możemy zbudować. To powiedz, jak ty to widzisz i co z tego wynika? Przede wszystkim uważam, że sytuacja jest szalenie złożona, trudna do przewidzenia, trudna do prognozowania. Synergie to były i wcześniej, to trzeba podkreślić. To znaczy przypadki polskich przedsiębiorców inwestujących na Ukrainie miały miejsce przecież przed wojną, jeszcze przed aneksją Krymu i pewien poziom współpracy gospodarczej, korzystając ze swojego położenia geograficznego, w przypadku obu naszych państw miał miejsce, tak? To znaczy, to są pewne podstawowe fakty. To nie jest coś, co my teraz dopiero odkryjemy, bo niektórzy tak mówią o tym, jakbyśmy nie mieli żadnych wcześniej relacji i teraz się rysowała jakaś przed nami świetlana perspektywa. Osobiście ja nie patrzę z jakimś optymizmem w przyszłość. Niestety, ten pesymizm towarzyszy mi już od ponad dekady, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji na Ukrainie, ale
To jakby to dlatego, że z jednej strony widzę ten, jakby to powiedzieć, wysiłek Ukraińców, żeby wyrwać się z tej rosyjskiej strefy wpływów, i z drugiej strony wydaje mi się, że od początku bardziej chyba intuicyjnie niż w pełni znając przekrój sytuacji rozumowo, widziałem trochę tragizm ich sytuacji. W sensie, ja pamiętam jak się rozgrywały wydarzenia na Majdanie w roku 14, zdaje się, i ja wtedy miałem bardzo ostrą, wyraźną percepcję, że to się źle skończy. Choć nie przewidziałbym wojny w tej skali, jaka się toczy w tej chwili. Więc nie patrzę z jakimś przesadnym, ani w ogóle jakimkolwiek szczególnym optymizmem w przyszłość. Natomiast nikt z nas nie wie, co się wydarzy, i życzę naszym państwom, żeby było lepiej niż gorzej. To żeby było jasne, nikomu źle nie życzę. Teraz co do planów współpracy, czy jakby tego, jak to wygląda. Rozpatrzmy to w dwóch perspektywach. Gospodarczej osobno i strategicznej osobno. Jeżeli chodzi o perspektywę gospodarczą, uważam, że nie ma żadnej analogii pomiędzy relacjami Niemiec do Polski w momencie akcesji do Unii Europejskiej i Polski do Ukrainy w horyzoncie ewentualnej integracji z Unią Europejską. Z wielu powodów. Przede wszystkim, moim zdaniem, z czysto gospodarczych powodów. Pomiędzy Niemcami a Polską była drastyczna różnica potencjałów. Polska weszła w rolę gospodarki zależnej od gospodarki niemieckiej z korzyścią generalną dla siebie i pewnymi stratami towarzyszącymi tym korzyściom. Natomiast dla Niemiec była jasna sytuacja, kto w tym tandemie rządzi, kto w tym tandemie dominuje, kto spija śmietankę, a my byliśmy w roli tych, którzy cieszyli się z każdej inwestycji, z każdego przepływu kapitału, z każdego transferu technologii, z każdego zamówienia, z każdej wystawionej faktury, Jasne. z każdego nowego miejsca pracy. Zgadzam się, my nie mamy takiego kapitału. Pomiędzy tak? nami To jest jasne. a Ukrainą nie będzie takich relacji. Uważam, że z perspektywy Ukraińców relacja jest wręcz odwrotna. I to jest rzecz, której Polacy moim zdaniem nie widzą z całą ostrością. Polska nie wykształciła tego rodzaju klasy oligarchicznego biznesu, jaki się wykształcił na Ukrainie. I poza tym, że był politycznym obciążeniem Ukrainy, to był również gospodarczym potencjałem Ukrainy. Ten biznes oligarchiczny moim zdaniem ma wyższy poziom i kompetencje i zdolność działań strategicznych niż duży biznes polski, ze względu na to, że został wychowany w bardziej brutalnych warunkach i ma bardziej skoncentrowany kapitał. Jeżeli kapitał jest skoncentrowany i jest zdolność do brutalnego zarządzania z użyciem siły włącznie, to daje przewagę w stosunkach strategicznych. Uważam, że jesteśmy wobec tej przewagi i tego poczucia dominacji ze strony ukraińskich elit oligarchicznych gospodarczych na chwilę obecną dosyć bezbronnie. Jak do tego dodamy poparcie naszych niektórych sojuszników dla ukraińskich interesów i do tego dodamy możliwy zakres działania ukraińskich służb specjalnych także w Polsce, to sytuacja robi się, powiedziałbym, dosyć ryzykowna. No dobra, to pozwól, że tu A dodajmy do tego napływ kapitału właściwie kompletnie niekontrolowany ukraińskiego w tej chwili do Polski. Ja nie pamiętam, żebyśmy my podpisali jakiś traktat, że mamy wspólną strefę kapitałową z Ukrainą, a w tej chwili kapitał ukraiński w mojej ocenie napływa do Polski bez żadnej kontroli, przejmując przedsiębiorstwa, nieruchomości i po prostu wlewając się do Polski. Wszelkie przepisy AML zostały, jeżeli chodzi o Ukrainę, po prostu zawieszone na kołeczku. Więc uważam, że nie tylko sytuacja nie jest podobna do sytuacji niemiecko-polskiej, sytuacja jest wręcz potencjalnie odwrotna. Dobrze, to powiem jakby co miałem na myśli mówiąc o podobieństwach. Tak, bo oczywiście to nie ma takiej różnicy kapitałowej i potencjału, jaki był. Też jeśli chodzi, to jest punkt pierwszy, nie? Ale jest ogromny rynek i ten rynek będzie Na miał Ukrainie? gigantyczne Nie wiemy, potrzeby. jak duży. Nie wiemy, jak duży. To się wojna musi skończyć, Ja wiem. żebyśmy się dowiedzieli, jaki to jest No rynek. dobrze, ale jest duży, tak? To nie jest małe państwo, to nie jest Znaczy, pytanie, państwo czym w skali liczymy rynek? Litwa. Rynek liczymy w popycie, a nie w powierzchni. Oczywiście, że mówimy w liczbie ludności, konsumentów, w popycie którzy tam jest, i w warunkach dostępu. I Tak. to tak jak z rosyjskim rynkiem. Rosyjski rynek też jest duży. Ale Jasne. jednak z jakiegoś powodu polska dyplomacja nie zachęca bardzo mocno polskich przedsiębiorców do wchodzenia na rosyjski rynek i nie robiła tego także przed wojną. Ze względu po pierwsze na skalę popytu, ale też ze względu na bariery dostępowe. Jasne, ale jeżeli... I nie wiemy, jakie bariery dostępu do rynku ukraińskiego wystąpią po wojnie. Oczywiście wielu rzeczy nie wiemy. No, na razie my Także zwracam przewidujemy. uwagę, że to jest Jasne. hipoteza.
hipoteza, że tam jest Ale duży oczywiście rynek. to jest hipoteza. No, To jest hipoteza, to jest na chwilę hipoteza. obecną Ale dobrze, jest zupełnie jakby... dzisiaj, prawda, licząc negatywnie 20 kilka milionów ludzi, być może później I w będzie Iraku więcej. też prognozowano, że będzie duży rynek dla polskich przedsiębiorstw i jakby zjawisko nie A zaszło. myślałem, to akurat jest zupełnie nieporównywalna. Przypominam tylko, co się mówiło w mediach. Wiem, ale też mówię w mediach, to był bzdur. Ale no, To był teraz łatwo powiedzieć po czasie. Jasne. Trudno było powiedzieć w tamtym momencie. Ale to Kiedy były, nie jednym mieliśmy, z gubernatorów tam zostawał Marek Belka, jeśli dobrze pamiętam. to prawda, ale to jest nieporównywalna sytuacja. Bardzo ciekawy case, nie? Możemy to sobie przeanalizować, ale dzisiaj nie jestem do tego przygotowany. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, no to jeśli przyjmę takie założenia, że wojna się skończy, tak, że będzie proces odbudowy Ukrainy, że będą tam wpływać bardzo duże pieniądze. To będzie z decydował Zachodu, ten, kto będzie je tam kierował. tak, i to jest oczywiście, tylko że To jest pytanie teraz o jest nasze pytanie, relacje daj mi z tymi... pozwól, Tak, oczywiście. oczywiście. Daj mi proszę cię Wyprzedzam troszeczkę, tak. opowiedzieć. Zależy od bardzo wielu rzeczy, tylko to zależy od naszej sprawności, czy jak my się w tej roli ustawimy. Tak czy inaczej, to jest pewne. Jest bardzo prawdopodobne, że jeśli wojna się zakończy, to będzie napływał duży kapitał i będzie się tam dużo działo. W związku z tym będzie dużo potrzeb, tak? Będzie duży popyt na rozmaite usługi. I miejsce dla wielu graczy, którzy mogą tam coś zagrać. Nie jesteśmy graczem potężnym, który może, nie wiem, podpisać kontrakt i odbudować wielkie miasta, no ale zapewne możemy w tym procesie brać udział i mieć z tego bardzo wiele, korzyści. Jeśli oczywiście będziemy grać, przygotować się do tej sytuacji i będziemy gotowi do tego skorzystać. Będzie gotowy i polski prywatny przemysł z jednej strony, a z drugiej strony będzie państwo, które będzie realnie mocno to wspierać. Bo w takich sytuacjach powojennych to rola państwa uważam jako wolnorynkowiec, uważam, że jakby tu rola państwa jest niezwykle ważna. I tu jest na pewno wiele do zrobienia, ale też wojna się jeszcze nie skończyła i wszystko jest w grze, tak? Możemy tu jeszcze bardzo wiele zrobić. Mamy zbudowanych wiele, pomimo rozmaitych konfliktów, interesów i tak jak tego ty widzisz. Ja mogę powiedzieć o takiej strony społecznej. Uważam, że to jest sytuacja, trudno sobie wymarzyć lepszą, nie? Znaczy taka życzliwość, sympatia, z którą ja się spotykałem, byłem tam wiele razy podczas wojny w różnych miejscach i w zasadzie w 99,9 przypadkach to były, poza przejściem granicznym, to były rewelacyjne przyjęcia. Mówisz o reakcjach zwykłych ludzi. Tak, o reakcjach. Próbowałeś robić tam biznes? Nie próbowałem tam robić Bo od biznesu. ludzi, którzy próbowali robić tam biznes, słyszę inne rzeczy. Różne. Ja mam nie robię tam biznesu, bo w ogóle nie robię, ale rozmawiam z różnymi ludźmi i to jest różnie, to jest trudne. Nie mówię o tym, że... Nie myliłbym reakcji zwykłych ludzi z warunkami robienia biznesu, bo Ale to są dwie różne rzeczy. To można oczywiście się bardzo poczekaj, pomylić. ale poczekaj, daj mi proszę cię skończyć ten. Dobrze. Jest dobry nastrój społeczny, jest dobre podglebie, tak? Jest wiele rzeczy, do których możemy się odwołać i nie jest tak, że na dźwięk hasła Polska tam się drzwi zamykają albo jest niechęć. Generalnie jest bardzo duża otwartość, bardzo duża życzliwość i wdzięczność. Ja słyszałem słowo dziękuję tysiące razy od ludzi na bardzo różnym poziomie. To oczywiście nie jest nic, za wdzięczność się nic nie kupuje, ale to jest dobra atmosfera do tego. Dobre słowa niż Tak jest i lepiej mieć dobry ten. Teraz na tym tu wszystko zależy od tego, jak będziemy budować i może, nie chcę już teraz cofać, tak, ale być może mogliśmy tam lepiej pograć, ale dzisiaj możemy grać. Ta wojna będzie się kończyć, możemy w tym procesie odegrać jakąś rolę albo nie odegrać roli. Nie? I to jest też pytanie, jaką łączące się z tym, no bo żeby móc mieć dużą rolę w przyszłości, wydaje mi się, że rozumiem, o co pytasz. musimy odegrać, musimy brać udział w tym procesie zakończenia wojny. Nie? I to jest od pytania radykalnego, na który znam, domyślam się, że wiem, jak odpowiesz, jak wszyscy politycy odpowiedzą, nie możemy wysłać polskich wojsk. Może się wstrzymaj jeszcze z tym pytaniem, bo wiem, czuję, do czego zmierzasz, natomiast uciekła nam sprawa jeszcze wojsk po wojnie, z poprzedniego pytania i do tej kwestii gospodarczej z odbudową Ukrainy chciałem się odnieść troszeczkę, jeżeli pozwolisz, okej? Żeby nam to nie uciekło, więc najpierw jeszcze cofnę się, bo powiedziałem o rynku i kwestii gospodarczej, że nie ma analogii, nie skończyliśmy wątku Unii Europejskiej, więc krótko mówiąc, my obecnie jesteśmy przeciwko
o integrowaniu Ukrainy z Unią Europejską, ze względu na to, że uważamy, że byłoby to w sprzeczności z naszymi interesami. I oczywiście można sobie wyobrazić sytuację jakąś teoretycznie, że byłyby wynegocjowane takie warunki, żeby to się nam zaczęło opłacać. Natomiast ja w ogóle nie widzę w tej chwili dyskusji na ten temat. Moim zdaniem branże, które mają tracić na otwieraniu rynku europejskiego, są ignorowane i przez polską administrację, i przez administrację unijną. I to nie jest tylko wrażenie, to jest wiedza. To znaczy ja rozmawiałem z ludźmi z branż, z którymi konsekwentnie nie spotyka się nikt z polskiej administracji, z rządu, niezależnie czy rządzi PiS, czy Platforma. Oni nie są w stanie się dobić, zostać wysłuchani, co jest moim zdaniem wyrazem skrajnego braku profesjonalizmu polskich polityków. I jednocześnie administracja unijna działa profesjonalniej, to znaczy z taką branżą porozmawia ktoś z Komisji Europejskiej i wprost im mówi, że oni, daje im do zrozumienia, że po prostu ich interesy są zignorowane, bo tu jest są większe sprawy na poziomie europejskim. Więc, ale to więc pozwól, że zadam pytanie dotyczące tego, ale do europejskiej. Pozwól, że zadam pytanie europejską, dobra? Bo to jest... Zgadzam się, to nie robimy wielu rzeczy, obszar. ale o tej Unii. Czy nie uważasz, że strategicznie, pomijając rozmaite konflikty interesów, które oczywiście są i to jest problem, tak? Ale z wyzwania są od tego nie, żeby je odrzucać, tylko żeby sobie z nimi radzić. Tak. Czy nie jest w strategicznym, długofalowym polskim interesie to, żeby Ukraina była członkiem tych samych międzynarodowych zachodnich organizacji, NATO i Unii Europejskiej? Skutków, jakie to będzie powodowało. Oczywiście, uważam, ale... że są warunki, w których to po prostu przestaje nam się opłacać i przede wszystkim my musimy artykułować swoje interesy. Ale naszym interesem jest bezpieczeństwo. Ale pierwszym bezpieczeństwo musi być definiowane w konkretnych obszarach, tak? Pierwszy jest bezpieczeństwo militarne, czy ktoś nam wiedzie. Jeżeli zniszczymy swoją gospodarkę, to nie będzie za co utrzymywać armii i sektora bezpieczeństwa cywilnego. Jasne, ale jak będziemy mieć wojnę blisko polskiej granicy, to wtedy gospodarki i przedszkoli też nie będziemy budować. No więc właśnie, jeżeli ma być wojna, czy trwa wojna, to musimy w pierwszej kolejności stawiać na pierwszym miejscu swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo nie rozumiane jako jakieś tam papierowe, formalne porozumienia, które dziś są, jutro może ich nie być, jak nas uczy historia, tylko bezpieczeństwo rozumiane jako twarde aktywa. Siłę naszej gospodarki, jej stabilność, jej bezpieczeństwo. Jasne. Jeżeli jakieś porozumienia międzynarodowe, tak jak w tej chwili traktaty unijne, czy ewentualne otwieranie rynku dla Ukrainy, destabilizują naszą gospodarkę i podcinają stabilność życia Polaków i finansowanie naszych sił zbrojnych, czy finansowanie naszego sektora bezpieczeństwa cywilnego, to my nie możemy tego bezpieczeństwa poświęcać w imię jakichś wizji międzynarodowych. Oczywiście, więc po prostu wchodzimy w sposób definiowania bezpieczeństwa. Ja uważam, że Unia Europejska w tej chwili nasze bezpieczeństwo podmywa, narusza właśnie między innymi poprzez politykę klimatyczną i poprzez destabilizowanie rynku europejskiego. Zostało scedowane przez państwo polskie kompetencje w zakresie polityki handlowej na Unię Europejską. Unia Europejska miała stabilizować ten rynek i robi rzecz przeciwną, czyli go destabilizuje. To jest wbrew naszemu bezpieczeństwu. Także uważam, że sytuacja stała się niezwykle dynamiczna. Wcześniejsze dogmaty, takie, że integracja ze strukturami euroatlantyckimi zwiększa nasze bezpieczeństwo, zostały podważone. Nowego, powiedziałbym, czytelnego środowiska międzynarodowego, w którym budujemy nasze bezpieczeństwo, jeszcze nie widać. Widać raczej dużo chaosu. Z tego chaosu coś się wyłoni i jeszcze nie do końca wiemy co. Uważam, że musimy być otwarci na każdą ocenę. Ja staram się być otwarty na oceny, z którymi intuicyjnie się nie zgadzam. Apeluję o to ludzi, którzy uważają, że coś, co ja mówię, im się nie podoba, żeby też byli otwarci na różne oceny i żebyśmy liczyli rzeczy, liczyli skutki gospodarcze, liczyli stosunki strategiczne. I dlatego chciałem jeszcze o tym wojsku powiedzieć, bo jakby to, co próbuję powiedzieć w kontekście integracji ze strukturami europejskimi Ukrainy, to, że po prostu ta sytuacja będzie moim zdaniem bardzo dynamiczna. Jeszcze są dwa czynniki, które muszę wspomnieć. Bardzo istotne, to znaczy niechęć państw europejskich do integrowania Ukrainy w obecnym systemie instytucjonalno-traktatowym. Bardzo mówi się, moim zdaniem, wyraźnie, im bardziej w kuluarach, tym bardziej wyraźnie, o tym, że ewentualna integracja Ukrainy wiązałaby się z reformą Unii Europejskiej. Byłaby to reforma raczej w kierunku niepożądanym przez środowiska ceniące sobie polską suwerenność w wymiarze gospodarczym, idąca w kierunku centralizacji Unii Europejskiej, zmniejszenia wpływu społeczeństw. Nikt nie chce dać Ukraińcom czy jakimś koalicji państw środkowoeuropejskich wpływu na Unię Europejską spośród tych, którzy ją w tej chwili kontrolują. Więc to raczej będzie kierunek federalizacyjno-centralizacyjny, którego moim zdaniem my nie możemy zaakceptować. Moim zdaniem ten temat tej reformy może na wiele lat zablokować, tak jak zablokowana jest integracja zachodnich Bałkanów, Turcji, państw Kaukazu. Więc pytanie w ogóle, na ile szczere są deklaracje, moim zdaniem są głęboko nieszczere, o integracji z Unią Europejską Ukrainy. Druga sprawa, na ile szczere są dążenia ukraińskie. Też uważam, że są
są nieszczere. To znaczy, moim zdaniem, to, co interesuje stronę ukraińską, to jest dostęp do europejskiego rynku, a nie uczestnictwo w całym systemie instytucjonalno-prawnym Unii Europejskiej. Oni dostęp już dostali. I to, co jest w tej chwili ich interesem, to jest ten dostęp zachować. Dlaczego mogą nie być zainteresowani pełnym członkostwem? Ponieważ z pewnością, nawet część z nich sobie jeszcze tego nie uświadamia, ale część już to na pewno rozumie, nie są w pełni zainteresowani wdrożeniem prawa europejskiego, wszystkich regulacji, ponieważ ich konkurencyjność przemysłu opiera się na tym, że właśnie tego nie mają. Tak. I to jest polityka szerszej grupy państw, które są w sąsiedztwie Unii Europejskiej. O tym się w Polsce w ogóle nie dyskutuje, że w sąsiedztwie Unii Europejskiej mamy szerszą grupę państw, które mają dostęp do rynku europejskiego, nie muszą spełniać tych samych standardów w polityce na przykład przemysłowej, energetycznej, i jednocześnie mogą korzystać z popytu europejskiego rynku. Uważam, że jest to sprawa, która wymaga przemyślenia, więc uważam, że sytuacja pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą jest mega niejednoznaczna. I teraz jeszcze słowo o wojskowych stosunkach. Największa armia po wojnie i tak dalej. Po pierwsze, jeżeli wojna się skończy, to zostanie dokonana na nowo kalkulacja percepcji zagrożeń w odniesieniu do tego, jaki pokój zostanie zawarty. Moim zdaniem nie mamy żadnej gwarancji, że po wojnie elity ukraińskie nie zawrą jakiegoś porozumienia, nie mówię, że to będzie wprost zawarte porozumienia, ale po prostu nie znajdą jakiejś drogi do tego, żeby funkcjonować z Rosją, ponieważ tam jest językowa jakby wspólnota, są kontakty osobiste i zawsze były, pewne przenikanie się gospodarczo-kapitałowe i te zjawiska nie znikną po wojnie. To jest pierwsza sprawa. To tu muszę powiedzieć. Dobrze. Krzysztofie, ale poczekaj, jesteśmy Dodam drugą sprawę i oddaję ci głos. Druga sprawa. Ukraina oczywiście... Muszę sobie wywalczyć. Ukraina oczywiście nie będzie utrzymywać milionowej armii po wojnie. Każda armia po wojnie jest rozsyłana do cywila, ludzie wrócą do normalnej pracy. Oczywiście do jakiegoś rozsądnego rozmiaru ukraińska armia zostanie zredukowana, a po paru latach, czy po dekadzie będzie oczywiście grupa weteranów, którzy tyleż samo mogą być atutem, co i obciążeniem dla ukraińskiego społeczeństwa. I wcale nie ma jasności, jaki będzie faktyczna wartość strategiczna ukraińskiego wykształconego w warunkach gospodarki wojennej, przemysłu zbrojeniowego, którym się wszyscy teraz fascynują. To jest imponujące, jak oni to pobudowali w warunkach wojennych, natomiast nie wiemy, jak to będzie wyglądać za dekadę, za dwie, jaka będzie światowa konkurencyjność tego przemysłu, co zostanie w tej armii. Czyli krótko mówiąc, bardzo niedużo wiemy o tym, co będzie po wojnie. Przekładanie tego, co jest w warunkach wojny, na to, co będzie po niej, jest moim zdaniem błędem. Dobrze, to teraz pozwól, że powiem ci sobie, bo chciałem się do dwóch rzeczy odnieść. Jedna, co do Unii Europejskiej, pierwsza, prostsza, co do Unii Europejskiej, dobrze, ja uważam, że w interesie Polski jest to, żeby Ukraina była w sferze zachodniej, tak, w organizacyjnej, jak najbardziej związana z Zachodem. Co do samej Unii Europejskiej, to rzeczywiście przewidywanie, co będzie za jakiś czas, jest bardzo, bardzo ryzykowne. Nie wiadomo, czy Unia się nie będzie rozsypywać. Zmieniać na pewno się będzie. Patrząc na trendy polityczne w różnych krajach, trudno mi uwierzyć, że ona się będzie centralizować, więc trudno uwierzyć, że ona będzie się rozszerzać. Raczej jestem w stanie bardziej przewidywać to, że może być jakieś niebezpieczne z naszego punktu widzenia referendum we Francji, jak wygra Zjednoczenie Narodowe wybory. Nie wiemy, jest 1000 znaków zapytania. Przewidywanie tego jest trudne, w ogóle przewidywanie jest trudne. To jest punkt drugi, jeśli chodzi o armię i Ukrainę. Z jedną rzeczą się bardzo nie zgadzam, znaczy nie jestem w stanie uwierzyć, dzisiaj sobie wyobrazić to, widząc poziom emocji, odczuwając ten poziom emocji, który jest niezwykle głęboki. To ta zmiana, która tam zaszła, którą wywołał Putin i tym wszystkim, co zrobił, jest tak głęboka, również na wschodzie. Jest oczywiście, było tam te 5-10%, tak, tych, którzy nawet, tych biednych ludzi, którzy mieszkają w miastach. Ale poproszę cię, kurde, nie. Nie chodzi mi o to, że tam jakiś prorosyjski sentyment powstanie. Tak, ale że oni będą, tam dzisiaj, to jest... To tak jakbyś powiedział, że dzisiaj w Polsce, że dzisiaj w Polsce będzie, nie wiem, powstanie pomysł, żeby budować jakiś sojusz czy współpracę z Rosją, nie? Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić. Nie sugerowałem. Więc wyobrażę sobie natomiast jeśli mogę mówić o tym, co słyszę, no bo nie wiemy, za 10 lat świat się może gdzieś odwrócić w jakimś dziwnym kierunku,
trudno sobie to wyobrazić, no to na razie, jeśli chodzi o plan, o to, co z tego, co słyszę, co czytałem na temat planów ukraińskich, no to oni chcą budować fortecę Ukraina, tak jak twierdzę Ukraina. Chcą budować bardzo silną... Wojny, tak? Być może, ale jak słyszałem o tym, co chcą budować później, nie? No oczywiście, że to jest propaganda, to jest to, co mówią, no ale wydaje mi się, że to jest racjonalne, że nie wyobrażam sobie, żeby po zakończeniu tej wojny, które raczej trudno się spodziewać, że było takim wymarzonym zakończeniem, prawda, że Ukraińcy bardzo bym chciał, żeby tak było, odbijają te tereny, Rosja upada, jest słaba i znowu następują czasy spokoju, historia się skończyła, prawda, i mamy pokój i rozwiązujemy armię. No tak raczej nie będzie. Jeśli ten pokój będzie, to on będzie jakby są opcje pośrednie, nie? Będzie pokój kruchy, zapewne, no i potrzeba bardzo silnego wzmocnienia granic ukraińskich i budowania odporności, odstraszania ukraińskiego po to, żeby nie została drugi raz zaatakowana. Więc raczej ta armia będzie. Teraz pytanie, jak my, i tu chciałbym przejść do tego, w jaki sposób, jeśli chcemy mieć wpływ, no to musimy być aktywni, tak? Ja rozumiem, że nie podejmiemy decyzji o tym, żeby tam wysyłać teraz wprost polskie wojska, ale w jaki sposób w jaki sposób zostanie zawarty pokój, a raczej jakie będą te ustalenia dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, obecności tam i politycznej, militarnej i gospodarczej po zakończeniu wojny. I to jest pytanie, jak my w tym procesie będziemy uczestniczyć. Czy odpuszczamy sobie, mówimy, dobra, niech to załatwi Trump z Chinami, z Niemcami i z kimś tam, a my sobie czekajmy i zobaczymy, co z tego się rozwiąże. Czy powinniśmy w tym procesie aktywnie uczestniczyć po to, żeby sobie wywalczyć dobre pole na przyszłość? Wracając jeszcze do jednego z wcześniejszych wątków, powiem, że ja nie mam jasności, czym ta wojna się skończy. Wolałbym, żeby skończyła się... Nikt nie ma. Natomiast chodzi mi o to, na ile trwały będzie rozejm, pokój, jakkolwiek to będzie się nazywać, tak? Nie wiemy tego. I to, bo rzeczywiście zrobiłem taką niejasną sugestię, że zaraz ktoś to odbierze, że nie wiadomo, co sobie wyobrażam. W mojej ocenie ta wojna się skończy w jakimś momencie. Ona się skończy, jakkolwiek to się będzie nazywać, ona się po prostu skończy podziałem strefy wpływów, tak? To znaczy, w tej chwili wojna jest o wytyczenie granicy pomiędzy strefą wpływów rosyjskich a strefą wpływów zachodnich. Ta strefa wpływów zostanie wytyczona i następnie możliwe są dwa warianty. Albo Rosja podejmie kolejną próbę przesuwania tej granicy zbrojną lub w wyniku jakichś tam infiltracji agenturalnych, jak to lubią w ramach klasy politycznej, czy czegoś inaczej, a prawdopodobnie będą się szykować do obu wariantów, jak to oni. Albo sobie odpuszczą, ich zainteresowanie skieruje się na jakiś inny obszar, tak? I uważam, że w interesie absolutnie i tej powiedzmy pragmatycznej części biznesowej, części i ukraińskiej, i rosyjskiej elity politycznej będzie wytyczenie nowego podziału strefy wpływów i powrót do business as usual, to znaczy także do kontaktów gospodarczych. I niepowracanie do prowadzenia gorącej wojny, a służby oczywiście będą robić swoje w obie strony i pewnie będą sobie robić różnego rodzaju działania mające najróżniejsze cele, tak? O to mi bardziej chodziło. Żebyśmy brali taki wariant pod uwagę. Że to jakby, że sytuacja jest po prostu bardzo dynamiczna. O to mi chodziło. Jeżeli chodzi o nasz wpływ na zawarcie pokoju i rozwój sytuacji, uważam, że powinniśmy mierzyć siły na zamiary i ograniczyć się do działań dyplomatycznych. Uważam, że nikt od nas obecnie nie wymaga i nie oczekuje niczego więcej, mając głowę na karku i będąc rozsądnym, a nie źle życząc Polsce, niż zaangażowanie dyplomatyczne. Zaangażowanie dyplomatyczne absolutnie mieści się w elementarzu uprawiania polityki międzynarodowej i jest proporcjonalne do naszego znaczenia, naszego położenia, naszej siły i uważam, że polscy dyplomaci powinni uczestniczyć w spotkaniach, czy międzynarodowych naradach i robią to. Wszystko, co więcej, to uważam, że już jest taka trochę pokusa pchania palców między drzwi. Uważam, że najlepsze, co możemy zrobić w tej chwili dla siebie i szeroko pojętych sojuszy, w których tkwimy państw zachodnich, to zadbać o swoje bezpieczeństwo, które jest w bardzo
niejednolitym stanie. Mamy wyspy nowoczesności, mamy wyspy chaosu, braków, paździerzu przysłowiowego i po prostu prowizorki, absolutnie niegotowej ani w czasach wojny, ani pokoju do spełnienia zadań, jakie są postawione i oczekiwane przez społeczeństwo. I nam nie wolno popadać w jakieś złudzenie mocarstwowości. Polska klasa polityczna bardzo się już przejechała w przeszłości na tym, że wydawało nam się, że nasze państwo jest silniejsze niż było faktycznie. I to nie chodzi o to, żebyśmy teraz popadli w przeciwną cechę, czyli jakąś mikromanię narodową, ale chodzi o to, żebyśmy byli szalenie realistyczni co do swoich możliwości. Jeżeli nie mamy w tej chwili zdolności pełnej do kontroli szlaków nielegalnej imigracji przez nasze terytorium, usunięcia z kraju nielegalnych imigrantów, cywili nieuzbrojonych, ochrony swojej infrastruktury krytycznej, ochrony swoich miast przed dronami, nie mówiąc o poważnym ataku rakietowym. Nie mamy zapasów dla wojska, nie mamy centrów szkoleniowych dla rezerw i nie mamy paru innych rzeczy, których już nie będę wymieniał, to pierwsze, co powinniśmy zrobić dla budowy swojej pozycji międzynarodowej, to natychmiast pracować od jutra, od dziś, nad uzupełnieniem tych wszystkich braków. Jak te braki wypełnimy, wtedy możemy wstać, rozejrzeć się po przestrzeni międzynarodowej, policzyć swoje siły i zastanowić, co dalej. Natomiast póki nie odrobimy swojego zadania domowego, to tej, uważam, ręki swojej w te zawiasy tych obracających się drzwi międzynarodowej polityki i wojny pchać nie powinniśmy, bo te palce zostaną ucięte. Nie ma żadnych wątpliwości, że musimy to wszystko zrobić, o czym mówiłeś i że jest tutaj kupa do zrobienia i że zawaliliśmy... Kupa pracy. Kupa pracy. Zawaliliśmy wiele. Znaczy, pewne rzeczy od momentu wybuchu wojny zaczęliśmy robić, pewnych rzeczy kompletnie nie zaczęliśmy robić i myślę, że nie rozumiem, dlaczego ani rząd PiS-u, ani obecny rząd prawie nic nie zrobili. Nie mówię, że nic nie zrobili, bo tam ile rzeczy zrobili, ale zrobili zdecydowanie za mało. Nieproporcjonalnie do powagi sytuacji. Tak, absolutnie. I to dalej się mówimy, występują rozmaici ważni politycy, urzędnicy, mówią, że wojna nam grozi, a ja nie widzę, ja jako obywatel to jest frazeologia. nie słyszę. Natomiast na poziomie realnym nie ma przekonania, Natomiast że wojna moje nam pytanie grozi. chodziło o to, w jaki sposób, no bo procesy historyczne się dzieją, nie możemy komuś się przyglądać, tak? Jeżeli coś się dzieje i możemy... Nie ma dogmatów. Nie ma dogmatów. Oczywiście, że nie ma dogmatów. Dobra, ale jeśli chcemy mieć na coś wpływ i chcemy budować gdzieś możliwości wpływu, tak. No to teraz... Wynika sprawczość. Jasne, ale teraz daj mi proszę cię... Kurde, muszę odzwyczaić. Rozmawiam z ekspertami, jest jednak... Muszę Inaczej niż z politykami. Przestawić się na polityków, chociaż ja tu nie robię żadnej walki ping-ponga. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy możliwość gdzieś wpłynięcia na coś, a mamy granicę, tak? Mamy to nieprawdopodobnie ważne narzędzie, jakim jest Jasionka, tak? Które odgrywa bardzo ważną rolę. Jestem bardzo dumny, że Polska to zrobiła. Jestem dumny, że zrobiła to sprawnie od pierwszego dnia. Nie? I będziemy tym państwem, przez które to wszystko będzie przejeżdżać. Oczywiście dzisiaj nie da się ominąć Polski w tej drodze. I teraz chodzi o to, jak my to wykorzystamy, czy będziemy umieć to wykorzystać. To miałem na myśli, chciałem to wyjaśnić. Ale jeśli pozwolisz, to przesuńmy się może, bo... A mogę się odnieść do Jasionki? Tak, oczywiście. Jeszcze mamy kwestię odbudowy, o której muszę powiedzieć przynajmniej parę zdań. Bardzo jestem ciekaw. Jeżeli chodzi o Jasionkę, zastanawiam się, czy nie popełniasz znów paru błędów poznawczych, mówiąc, zrobiliśmy. Moim zdaniem jest trochę inaczej. Moim zdaniem my użyczyliśmy swojego terytorium na zorganizowanie międzynarodowego hubu. Ale w bardzo sprawny sposób i od naszej strony Wedle pomogliśmy. Wedle mojej wiedzy ta sprawność została zapewniona przez struktury natowskie, a państwo polskie abdykowało z obsługi logistyczno-organizacyjnej, nawet przerzutów uzbrojenia w Jasionce. Wedle mojej wiedzy była sformułowana taka propozycja, żeby państwo polskie w pełni zajęło się koordynacją tego i nastąpiło, że tak powiem, bierne wycofanie struktur administracyjno-zbrojnych w okresie jeszcze rządów PiS-u. A może jakieś szczegóły? No to właśnie już podałem te szczegóły, tak? To znaczy po prostu nic się nie wydarzyło i to została koordynacja w pełni przejęta przez struktury natowskie zlokalizowane, jeśli się nie mylę, w Niemczech. Uważam, że po prostu po polskiej stronie nie było inicjatywy, sprawności, instynktu politycznego, wystarczającej zdolności reagowania na sytuację, wizji pozwalającej stworzyć z polityczno-logistycznej kontroli portu, hubu logistycznego zaopatrywania Ukrainy w Jasionce pewnego lewara w polityce międzynarodowej. Zostało to de facto oddane pod kontrolę struktur natowskich. Moim zdaniem na poziomie
geostrategicznym polskie elity polityczne zdają sobie sprawę, że nie mogą grać tym aktywem, jakim jest port lotniczy i zaopatrywanie Ukrainy, ponieważ natychmiast spotkałoby się to z reakcją Amerykanów i polscy politycy zostaliby bardzo szybciutko przytemperowani, żeby nie zajmowali się sprawami, które są poza ich, że tak powiem, poziomem decyzyjności. I takie są brutalne fakty. Więc ani nie mamy, ani nie zrobiliśmy, a nawet gdyby obie te rzeczy ale to były... tam jest, a nie nawet- uważasz, że możemy zbudować ten wpływ? Uważasz, że nie ma zero szans na to, żeby wykorzystać to Gdybyśmy narzędzie? byli strategicznie niezależni od Amerykanów, to moglibyśmy, ale jesteśmy głęboko strategicznie zależni od Amerykanów. Polska obronność w tej chwili w zasadzie niemal nie istnieje bez wsparcia natowskiego i amerykańskiego. Tak wielu komponentów brakuje i w tak wielu sprawach jest poleganie na sojusznikach. Więc jest to możliwe, ale wymagałoby to wykonania bardzo dużej pracy, paru dekad nakładów inwestycyjnych i budowania samodzielnych zdolności w obszarach, w których w tej chwili mogłyby być, ale w których w tej chwili ich nie ma. Więc tu uważam, że sytuacja jest, powiedziałbym, taka, jaka jest po prostu. I parę słów jeszcze o tej odbudowie, tu też tak sceptycznie, muszę ten wątek, bo jakby jako swoją misję uważam urealnienie wyobrażeń tych, którzy wyobrażają sobie nie wiadomo co, na temat tego, w którym punkcie jesteśmy. Drażni mnie propaganda sukcesu, jakiś taki hura optymizm, opowieści o wzroście znaczenia państwa polskiego w obecnym kontekście i tak dalej. Uważam, że to wszystko jest głęboko nierealistyczne i uważam, że bez realistycznego podejścia nie będziemy zwyżkować. Ja chciałbym, żeby państwo polskie poprawiało swoją pozycję w drabinie wpływów międzynarodowych. Życie w mitach pogłębia zależność, a nie poprawia pozycję. Więc druga sprawa, odbudowa Ukrainy, wpływ i bycie graczem. Po pierwsze, ta gra to nie jest kwestia przyszłości, ona już się toczy. To znaczy odbudowa Ukrainy trwa równolegle z wojną. Ukraina reperuje różne elementy swojej infrastruktury. Ogromne pieniądze przez ostatnie lata płyną na Ukrainę, także ogromne wypływają. Czego świadectwem jest też ten zwrotny strumień kapitału do Polski, kupowanie spółek, kupowanie nieruchomości. To też część tego kapitału. Natomiast oczywiście część tego kapitału jest realizowana poprzez zamówienia, które trwają na Ukrainie. Są to również zamówienia infrastrukturalne, na przykład na remonty mostów, jakichś innych elementów infrastruktury, nieustanne remontowanie energetyki nieustannie niszczonej przez rosyjskie naloty. I pewnym zwiastunem tego, jak będzie wyglądała pozycja Polski w procesie odbudowy Ukrainy, jest to, jak wygląda pozycja polskich przedsiębiorstw w obecnie prowadzonych pracach inżynieryjnych na Ukrainie. Ona wedle mojej wiedzy jest po prostu słaba, bardzo niewielka, No tak, prawie jej ale nie ma. ale dzisiaj moim zdaniem, ja nie wiem, skoryguj, jeśli wiesz, że jest inaczej. Moim zdaniem większość tych prac, które dzisiaj jest wykonywane na terenie Ukrainy, jest wykonywane przez ukraińskie firmy. Wedle mojej wiedzy firmy zachodnie są tam jak najbardziej aktywne. Bo po prostu firmy nie chcą podejmować dzisiaj decyzji, no bo to jest obarczone, nie dlatego, że nie są wpuszczane, czy po prostu nie chcą, no bo jest tam, dzisiaj jest olbrzymie ryzyko i polskie firmy bo obawiają się, tak? Nie mają takiej, miałyby wiele możliwości, ale nie chcą wchodzić dzisiaj, no bo... To podejście jest moim zdaniem wyrazem braku naszej kultury biznesowej i strategicznej, to znaczy nieświadomości, w jakim stopniu my w Polsce nie mamy świadomości, w jakim stopniu z perspektywy narodów zachodnich wojna jest nie tylko wojną, ale także biznesem. Jest cały sektor doradców i przedsiębiorstw, które są przygotowane na tego rodzaju warunki i wiedzą, co się robi, żeby robić biznes w regionach, które są zdestabilizowane, pogrążone w konfliktach z ryzykami, czy wręcz państwa zaangażowane w wojnę. Wojna nie toczy się na całym obszarze Ukrainy. W jednych miejscach toczy się wojna, w innych miejscach robi się biznes. Robienie biznesu w państwach ogarniętych wojną nie polega na tym, że prezes firmy tam jedzie z całą załogą, tylko polega na tym, że dany dostawca dostarczy jakąś technologię, dostarczy jakiś know-how, a następnie kontraktuje się pracowników, kontraktuje się urządzenia, kontraktuje się często weteranów do ochrony wszystkiego. No tak, ale to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, to są najczęściej bardzo proste prace, do których nie trzeba bardzo mówić. Odbudowa mostu jest bardzo prostą, albo odbudowa elektrowni czy stacji sterowania systemu energetycznego. Moim zdaniem to nie są bardzo proste sprawy. To są sprawy, z którymi my czasem nie możemy sobie poradzić. Na przykład mamy za mało mostów w Warszawie, albo mamy niedostosowany często technologicznie system
energetyczny. Więc uważam, że jeżeli to są bardzo proste sprawy, to znów pytanie, dlaczego my sobie z nimi nie możemy poradzić. Ale teraz do czego chcę dojść? Z wieloma bez przesady. Chcę dojść do dwóch rzeczy. Infrastruktura Po nie jest pierwsze, najgorsza. nie jest najgorsza. Nie. I Warszawa Dobrze. też nie jest jednym z Mamy fajniejszych miejsc w Warszawie. W Polsce. W Europie, chciałem powiedzieć, przepraszam. Lubię Warszawę, natomiast przydałoby nam się więcej mostów i przydałoby nam się lepsze zarządzanie rozwojem tego miasta i jego komunikacją. Dobrze, zostawmy to, bo to jest inny temat. O, tak. Więc pierwsza sprawa, pierwsza moja teza. Ta gra już trwa. W tej chwili kształtują się proporcje tego, kto ma jakie kontakty. One będą kształtowane też tym, kto dostarczy strumień kapitału i oczywiście świat zachodni, który dysponuje nadwyżkami kapitałowymi, nie będzie tego kapitału dostarczał bezinteresownie, czego powiedzmy przebłyskiem była ta sekwencja dyskusji o tych umowach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Zwracam uwagę, że to się tak przebiło. Przez jakiś czas było o tym bardzo głośno i zupełnie zeszło, ale to nie znaczy, że ten sposób myślenia o podziale zasobów, o podziale rynku, podziale dóbr, on zniknął. Ten sposób myślenia nie zniknął. Ten sposób myślenia jest jak najbardziej obecny. Po prostu to zniknęło z mediów. Coraz bardziej, moim zdaniem. Więc krótko mówiąc, kto będzie dawał kasę, ten będzie wymagał, ten będzie też dbał o to, żeby kontrakty wracały do firm związanych z danymi państwami, danymi grupami kapitałowymi. Polska nie ma nadwyżek kapitałowych, które chciałaby ulokować na Ukrainie. Polscy dyplomaci, polskie służby wywiadowcze i doświadczeni politycy będą też antycypować ryzyka związane z lokowaniem kapitału na Ukrainie i tu dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, o której chcę powiedzieć. To znaczy rozmawiałem z polskimi przedsiębiorcami, którzy chętnie by zaangażowali się w jakieś prace infrastrukturalne, budowlane na Ukrainie, natomiast Polska nie jest graczem i nie zanosi się na to, żeby się miała nim stać na Ukrainie, dlatego że przedsiębiorcy, którzy mogliby tam coś robić, nie mają żadnej w tej chwili osłony dyplomatyczno-rządowo-ubezpieczeniowo-wywiadowczej. Nie widzę żadnych znaków na ziemi i niebie, żeby ta osłona była konstruowana. Nie mamy tam, moim zdaniem, ulokowanych wystarczających aktywów związanych z reprezentacją i rozpoznawaniem sytuacji i reprezentacją interesów. Polska udzieliła ogromnej pomocy, której jednocześnie tam na miejscu nie promuje, nie komunikuje odpowiednio. I ja wiem po prostu, to nie jest kwestia domysłów, wiem, że już w tej chwili w polskim biznesie, tym większym, który myśli o wychodzeniu za granicę, jest antycypowanie dalszego rozwoju sytuacji w ten sposób, że trzeba dogadać się z dużymi graczami z zachodnich państw i wejść do nich na partnerstwo lub podwykonawstwo, bo to państwa zachodnie będą temu biznesowi zapewniać bezpieczeństwo, a Polska o tym nie myśli, czyli krótko mówiąc po prostu renta z bycia gospodarzem danego przedsięwzięcia pójdzie do państw zachodnich, a polskie przedsiębiorstwa myślą o wejściu na podwykonawstwo, ponieważ wiedzą, że nie mają odpowiedniego patronatu politycznego i osłony militarno-wywiadowczej. I to, co jest dramatem tej sytuacji, to jest to, że jesteśmy blisko, moglibyśmy potencjalnie zarobić, ale polscy przedsiębiorcy nie będą ryzykować tego, że muszą sami zorganizować ale to się zgadza. militarną osłonę ale to się i wywiadowczą swoich działań. Zgadzamy co do tego, jak rozumiem, że że to jest potencjalna szansa. Tylko ta szansa, czy ją wykorzystamy, czy nie, zależy od tego, jak skutecznie albo nieskutecznie będzie działać nasze państwo. Na pewno działa niewystarczająco skutecznie. Dwóch rządów, które nie robią w tej sprawie właściwie zupełnie nic, to moim zdaniem to jest przesada, ale na pewno niewystarczająco. Tam ubezpieczenia dla ten system ubezpieczeń jakiś tam powstawał, ale też nie jestem teraz przygotowany, żeby to nic te rzeczy wyciągnąć, więc też nie mam. Według nie mojej obrońcą. wiedzy, obecnie w strukturze państwa polskiego nie ma osoby odpowiedzialnej za komunikację z polskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi wejściem Wiem, na że była Ukrainę kiedyś na pewno. w zakresie ich bezpieczeństwa. Być może w kwestii bezpieczeństwa nie mam wiedzy. Bezpieczeństwa ich inwestycji. Nie mówię o bezpieczeństwie fizycznym, mówię o bezpieczeństwie inwestycji. Zgadzamy się co do tego, że tu jest potencjał, tylko wymaga ono bardzo aktywnej, silnego działania państwa, które jest za słabe. I które wymaga skonstruowania zupełnie nowych instrumentów, które nie istnieją jeszcze. Trzeba by po prostu pewne instrumenty od podstaw stworzyć, a przez ostatnie dekady szliśmy w innym kierunku. Na przykład... Zgadzam się, tylko zobacz, jak spojrzysz na... Ja jestem przeciwnikiem, zacytuję klasyka, imposybilizmu. Jak patrząc na Ukrainę, którą obserwowałem z bliska, to, co się stało
w dziedzinie tego przemysłu innowacyjno-obronnego w ciągu 2 lat, nie? Jak nieprawdopodobny skok tam nastąpił, to pokazuje, że można. Tak? Oczywiście, że byli Jak bomby spadają na głowę, motywacja wystąpiła. Ja wiem, ale tu też tu nie wcześniej? są bomby, ale jest... Oczywiście, że ja wiem. Wiem, że wcześniej było, że ta motywacja wystąpiła, ale okazało się, że tamtejszy potencjał, który był duży, bo tam jest masę kreatywnych ludzi, to jest dla mnie odkrycie kompletnie, jak bardzo kreatywna też okazała się Ukraina, jak ten potencjał został uwolniony. U nas ten potencjał uważam, że jest jeszcze większy i jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. To można by zrobić, tylko no, państwo ciągle za słabo. Musiałby rządzić ktoś, kto o tym myśli i Zgadzam kto to się. planuje i kto działa w tym kierunku. Tak. I to na razie nie występuje. To Okej. znaczy i PiS, i Platforma to są partie powstałe z ludzi, którzy wyobrażali sobie Bóg jeden wie co, jeżeli chodzi o wpływy polskie na wschodzie, natomiast bujali w obłokach i nigdy nie przystąpili do konstruowania realnego instrumentu tych wpływów. Nie przystąpili w tej sprawie do działania do dziś. Ja sobie obiecałem, że będę, Uważam, że to ich zapraszając polityków, staram się nie całkowicie rozmawiać dyskwalifikuje. o tutaj walkach politycznych, Partyjnych. wewnętrznych, partyjnych. Dobra, spróbujmy przesunąć się, bo to oczywiście jest fascynujący temat. Myślę, że go dosyć nieźle omówiliśmy, bo chciałem z tobą porozmawiać, dobra, jak budować ten nasz potencjał i przesunąć się teraz geograficznie na północ i porozmawiać o wątku, który mi się wydaje niezwykle ważnym, czyli o współpracy w rejonie Bałtyku, czyli z państwami nordyckimi i z państwami bałtyckimi. Czy ty widzisz tutaj duży potencjał do współpracy i czy zgadzasz się z taką tezą, że powinniśmy tę współpracę niezwykle zacieśniać i na poziomie współpracy bezpieczeństwa, dotyczącej bezpieczeństwa, ale również gospodarczej i politycznej? Jak ty widzisz ten potencjał? Współpracować powinniśmy na każdym kierunku. Jasne, ale są kierunki mniej lub bardziej ważne. Bałtyk to nasz dostęp do morza, to nasze okno transportowe na świat, to akwen o znaczeniu strategicznym i dla nas, i dla wszystkich innych państw, które leżą nad Bałtykiem. Więc rzecz jest oczywista. Uważam, że zbyt mało uwagi poświęcamy jako całe społeczeństwo sytuacji strategicznej i współpracy z państwami leżącymi nad Bałtykiem. Nie mam na myśli tylko państw bałtyckich, ale po prostu także państwa skandynawskie. Ten wymiar rywalizacji strategicznej z Rosją, też o dominacji na Bałtyku jest oczywisty. Nowe tematy, których nie jestem jakimś wielkim, delikatnie mówiąc, entuzjastą, jak morskie farmy wiatrowe, też oczywiście wprowadzają kolejne konteksty strategiczne, gdzie trzeba coś chronić, więc tu jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i jakby wydaje mi się, że to jest oczywiste, że jakby... Ja pamiętam, jak byłem naście lat temu w redakcji Rzeczy Wspólnych i Fundacji Republikańskiej, myśmy wtedy publikowali na ten temat artykuły, nie? I wydaje mi się, że gdzieś w takim głębokim, eksperckim, jakby to powiedzieć, w takiej głębokiej eksperckim zasobie państwa polskiego, dyplomatycznym czy strategicznym, czy wojskowym, mamy przecież marynarkę wojenną, ta świadomość zawsze była. Natomiast wydaje mi się, że ze względu na akcesję do NATO nowych państw, w tej chwili opinia publiczna zaczyna te tematy odkrywać. Więc moim zdaniem mamy tu do czynienia bardziej z procesem społecznym, wewnętrznym w Polsce, że wymiar północny naszego sąsiedztwa zaczyna być odkrywany, niż w wymiarze rzeczywistym. Tak? Oczywiście wiadomo, że wejście do NATO Szwecji czy Finlandii czy Norwegia dołączyła? Norwegia dołączyła już dawno temu. Norwegia jest w NATO od dawna. Więc dołączenie tych państw do NATO oczywiście otwiera pole do bliższej dla nas współpracy, tak? Do bliższej. Natomiast te państwa i wcześniej były otwarte, pomimo nieobecności w NATO. One i wcześniej były otwarte na współpracę z nami i tej współpracy szukały. Problem jest znów, ja przepraszam, będę trochę monotematyczny, ale problem jest często po naszej stronie w poziomie profesjonalizmu, tak? To znaczy, jak my jesteśmy w stanie na takie zainteresowanie odpowiadać.
No zaraz się dowiemy, przecież mamy program Orka do rozstrzygnięcia, który bezpośrednio łączy się z naszym strategicznym wpływem na sytuację na Bałtyku. No i zobaczymy. Jakby wedle mojej wiedzy ten program i gadanie o nim ciągnie się już tak wiele lat, że część graczy na arenie międzynarodowej w tym wymiarze nie traktuje nas do końca poważnie. Teraz rząd złożył kolejne zapowiedzi. Premier mówił w połowie września, że ma wszystko przeanalizowane, a zdaje się, że przedwczoraj dopiero w MON-ie zespół powołał. Zapowiada ogłoszenie dostawcy okrętów podwodnych do końca roku, w sytuacji, kiedy nie rozpoczęły się z żadnym z dostawców, wedle mojej wiedzy, negocjacje. Bardzo ciekawa sytuacja, prawda? Znów się szykuje pokaz nieprofesjonalizmu, niestety. Ale moje pytanie dotyczy tego, czy uważasz, załóżmy, że twoja partia, twoje ugrupowanie, środowisko dochodzi do władzy i przygotowujecie expose, przygotowujecie w ogóle działania, tak? Czy zgadzasz się, bo ja uważam, że jakby w Europie to powinien być nasz kierunek najważniejszy rozwoju Polski. Najważniejszy. Tak. Dlaczego najważniejszy? Dlatego, że bo nie jest rozwinięty wystarczająco. No? Mówię o polityce międzynarodowej, więc oczywiście Ukrainę i tak dalej. Uważam, że mamy tą samą percepcję zagrożeń, wolę po tamtej stronie bardzo dużą otwartość na współpracę z Polską. Realne poczucie, że ich bezpieczeństwo również zależy od tego, jak bardzo będą współpracować z nami, więc możemy realizować bardzo wiele wspólnych projektów. Możemy zacieśniać współpracę w ramach NATO, nie alternatywnie, nie powiem żadnych alternatyw. W ramach NATO jest wiele kółek zainteresowań, prawda? Możemy budować wspólnie ciekawą ofertę dla Stanów Zjednoczonych współpracy, bo to jest rejon państw, który działa poważnie, inwestuje w bezpieczeństwo, rozumie zagrożenia, a w związku z tym, jeżeli współpracujemy na poziomie bezpieczeństwa, no to jest już dużo łatwiej przejść na współpracę na poziomie politycznym i możemy w przyszłości w wielu sprawach będziemy się różnić. Normalnie z każdym krajem mamy rozmaite różnice. Również działać politycznie, na przykład w Unii Europejskiej, tak? Jeżeli mamy jakieś problemy z największymi graczami, żebyśmy byli poważnym partnerem dla Niemiec i Francji, no to nigdy nie będziemy tak długo, aż nie będziemy wystarczająco silni, tak? Nie mamy zamiaru zwiększać naszego terytorium, tylko możemy działać jako region. Jasne. I odgrywać tutaj ważną rolę. Pozwól, że od razu odpowiem. Uważam, że państwa nordyckie, bałtyckie to kierunek ważny, ale jesteśmy państwem środkowoeuropejskim. Mamy sąsiedztwo po każdej stronie, mamy relacje gospodarcze na każdym kierunku. Jak popatrzymy w ujęciu naszych relacji handlowych, to bynajmniej kierunek północny moim zdaniem nie jest najważniejszy. Musimy mieć świadomość też po prostu potencjałów, o których rozmawiamy, tych państw i ludnościowych, i gospodarczych. I jakby nie deprecjonowałbym absolutnie, natomiast uważam, że też trzeba być ostrożnym z fascynacją jednym czy drugim kierunkiem, bo polska polityka rządzi się czasem a to fascynacją jakąś doktryną, a to jakimś kierunkiem, a to jakąś szansą. Dobrze pracujące państwo po prostu prowadzi politykę, mając na liście swoich celów 100 rzeczy, a nie 3 albo 1. Ale to jasne, Więc, z Niemcami ta współpraca już jest gospodarcza, bardzo bliska, polityczna. Więc tak bym na to popatrzył. Teraz druga sprawa. Uważam, jakby moje rozeznanie, moja percepcja pozwala mi sformułować myśl, że współpraca strategiczno-wojskowa i polityczna, czy polityczno-gospodarcza rządzą się trochę innymi prawami i zajmują się tym trochę inni ludzie. To znaczy może być tak, że na poziomie tych establishmentów strategicznych czy militarnych jest jakaś chemia i jest chęć robienia wspólnie rzeczy, a na poziomie politycznym pewne rzeczy się rozjeżdżają. Moim zdaniem nie ma żadnej takiej prostej, i nie będzie, szczególnie w Unii Europejskiej, takiej prostej synergii, że jeżeli z kimś mamy wspólne tematy strategiczno-wojskowe, to automatycznie w Unii Europejskiej możemy tworzyć jakąś koalicję i to jeszcze o charakterze stałym. Jest wprost przeciwnie. Moim zdaniem sytuacja w Unii Europejskiej jest bardzo płynna, rządy się zmieniają, na czele tych rządów są politycy o bardzo różnych zamierzeniach. Nie widzę możliwości żadnej prostej koalicji interesów czy politycznych stanowisk w ramach państw regionu Morza Bałtyckiego, co nie znaczy, że nie trzeba szukać tego dialogu, jakiegoś formatu. Mamy jakiś format, chyba rzadko używany, bo nie słyszałem o żadnym parlamentarnym polityku, który by jechał na spotkanie państw regionu Morza Bałtyckiego. Wiem, że na poziomie administracyjnym odbywają się jakieś spotkania, na poziomie parlamentarnym, co jest też zwiastunem pewnej bliskości politycznej. Na poziomie parlamentarnym o niczym tego rodzaju nie słyszałem. No tak, ale
to... Natomiast jako ciekawostkę ale powiem, że- to powiem, że oczywiście, że nie ma prostego przełożenia, no ale jeżeli ustalamy, jeżeli widzimy wspólnotę interesów, jeżeli politycy, tak, jest przykładem jest minister obrony, a ministrem obrony jest premier, tak, jeżeli premier, przedstawiciel czy prezydent różnie w różnych państwach jest na tym poziomie ustala się, że tak, to jest kierunek strategiczny dla nas ważny, no to jest łatwiej prowadzić pewne działania i dlatego warto budować rozmaite koalicje i rozmaite formaty, które w różnych czasach różnie działają. Musimy Tak jak patrzeć przez na lata interesy. działały... Musimy patrzeć No tak, na interesy. ale Państwa absolutnie. bałtyckie mają w tej chwili interes, są tak zwanymi biorcami bezpieczeństwa i po prostu w ich interesie jest odbiór gwarancji bezpieczeństwa i wszelkiego rodzaju sygnałów wsparcia wojskowego, militarnego, stacjonowania Mówię o też o wojsk. państwach Jeżeli chodzi o nordyckich państwa i skandynawskie, no skandynawskich. to ze Szwedami jest oczywisty kontekst naszej potencjalnej współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego, z Norwegią to samo. I moim zdaniem tutaj te stosunki strategiczne są dyktowane też interesami gospodarczymi sektora zbrojeniowego. Z Finlandią no, w oczywisty sposób potencjalnie tutaj graniczymy z Rosją i jeżeli chodzi o uczenie się nawzajem od siebie, jak reagować, jak bronić swojej przestrzeni, myślę, że od Finów możemy się paru rzeczy nauczyć też, jeżeli chodzi o organizację obrony cywilnej, rezerw dla sił zbrojnych, kulturę strategiczną. Natomiast czy sami Finom jesteśmy w stanie w tej chwili dostarczyć coś, czego oni bardzo potrzebują, gdzie jest ich interes w relacjach z nami? Chętnie poznam odpowiedź na to pytanie. No, to jest pytanie, wydaje mi się, że Czyli na przykład jeśli chodzi o Szwedzi i Norwedzy mają nam coś do sprzedania. ochronę, Od Finów możemy się czegoś nauczyć. jeśli chodzi o ochronę Bałtyku, tutaj bliska współpraca, ochronę powietrzną, jest współpraca morska i powietrzna jest dosyć oczywista. Tak? Im bardziej będziemy tą zdolności operacyjne budować wspólne, no tym jest to w interesie wszystkich. Ale to nie ma czegoś takiego. To znaczy zdolności budują konkretne państwa. Ale współpracę nie jest tak, że każde państwo, nie jesteśmy w stanie, musimy robić wszystko, tak, żeby zbudować jak najsilniejsze zdolności takie, że na końcu będziemy musieli się bronić sami, to się będziemy w stanie bronić. To jest pewien ale paradygmat. jeżeli jesteśmy w stanie... Jak to się robi, tak? Te wspólne zdolności są po prostu złożeniem składników narodowych. Ale oczywiście, że tak. No tylko albo się je składa razem, albo się ich nie składa razem, tak? No, Jesteśmy w NATO, bo one się składają z różnych klocków. Tu wchodzimy w bardzo skomplikowane zagadnienie współpracy sojuszniczej, wszelkiego rodzaju procedur i tak dalej, tak dalej. To jest bardzo złożona rzecz, która nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. Ale ja nie mówię tu o Unii Europejskiej teraz. Wcześniej była mowa Nie, ja mówię, że koalicji. jeżeli budujemy koalicję państw, tak? Jeżeli uważamy, że ten kierunek jest ważny z polskiego punktu widzenia, w moim głębokim przekonaniu jest bardzo ważny, ze względu na bezpieczeństwo i ze względu na możliwość też współpracy ze Stanami Zjednoczonymi tej części Europy, potencjał do złożenia ciekawej oferty Amerykanom, to powinniśmy to robić. Zwykle za tym idą, za bliską współpracą na jednym poziomie jest łatwiej przejść na współpracę w innym poziomie. To nie znaczy, że będziemy mieć wspólne interesy w każdej sprawie. W wielu nie będziemy mieć. Tak? Ale możliwość uzgadniania stanowisk, wpływania, jak się ktoś z kimś spotyka częściej, to ma większą szansę uzgodnienia jakichś wspólnych działań. Nie jestem przeciwny, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z ograniczonych rezultatów, które może dać takie podejście. Mówienie o wspólnym składaniu jakichś ofert Stanom Zjednoczonym wydaje mi się jednak obecnie troszkę abstrakcyjne w sytuacji, gdy w zasadzie NATO w dużej mierze to Stany Zjednoczone. Na poziomie praktycznym to tak wygląda. Oczywiście jest ta tendencja, żeby się Europa jakoś usamodzielniała, natomiast na chwilę obecną to możemy mówić o wezwaniu i o tendencji. Zanim to się zmaterializuje, to pewnie z dekada minie i sobie wtedy ocenimy. Tu uważam, że ten potencjał jest bardzo duży i uważam, że to zależy w dużej mierze od nas. Patrząc w inne strony, nie? No, zależy. Pytanie, gdzie jest, bo jeżeli dzisiaj dużo trudniej jest budować współpracę militarną z Niemcami, którzy mają inną percepcję trochę, niby podobną, ale de facto nie do końca podobną, a tutaj percepcja zagrożeń jest dokładnie, jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżona. Tak? I interes nasz wspólny w bronieniu się po prostu jest taki. Jeżeli my pewnych zdolności nie mamy ciągle, bo pewnych nie mamy, a pewne mają Amerykanie, jak idzie do nich 7 partnerów i mówi, słuchajcie, mamy taką propozycję, że my tu robimy to, wy dołóżcie to
i wtedy macie bardzo silne, bardzo stabilne miejsce w tej części Europy, macie spokój, No dobrze, tylko to jest dobra sprawę, że pozycja. mówisz o sytuacji, która nigdy nie zaszła, tak? Nigdy nie zaszła. I to, że taka sytuacja nigdy nie zaszła, ma swoje konkretne podstawy organizacyjne, technologiczne, finansowe, Wcześniej nie było polityczne. wojny, wcześniej nie było wojny Dobrze, na wschodzie, to wcześniej słuchaj, byliśmy być słabszym państwem. Możemy zrobić mały test czy zakład i po prostu za 10 lat spotkamy się w podcaście, jeżeli zdrowie dopisze, i podyskutujemy, czy przez ostatnie 10 lat znalazło się nie 7, a może nawet chociaż 5 albo 3 państwa, które w jakiejś sprawie istotnej się dogadały i złożyły wspólną ofertę Amerykanom albo komukolwiek innemu. Koordynacja zamówień zbrojeniowych lub jakichkolwiek działań militarnych jest, mam wrażenie, jedną z trudniejszych rzeczy w polityce międzynarodowej, chociaż Oczywiście. z pozoru wydają się oczywiste, a jak wchodzimy w detale, okazuje się, że mimo tylu dekad budowy tego natowskiego sojuszu, ja byłem zaskoczony, jak się o tym dowiedziałem, ta interoperacyjność, czy to w wymiarze prawnym, czy komunikacyjnym, już nie mówię o koordynacji zamówień zbrojeniowych, o czym się w tej chwili dyskutuje, jest po prostu nie to, że na bardzo niskim poziomie, jej po prostu nie ma. No nie, to nie, znaczy to, że nie ma, Nie mówię, że jej w ogóle nie ma, mówię, że w różnych konkretnych wymiarach jej nie ma. No na przykład masz wspólną natowską agencję do spraw robienia zamówień zbrojeniowych, jest tylko jeden detal, Tak. nikt jej nie używa. to Masz wspólną agencję natowską do spraw systemów komunikacji, ale każde wojsko ma swój własny system komunikacji, zamiast jednego, nie ma nawet jednego wspólnego standardu, który by umożliwił, że ci żołnierze ze sobą w razie czego się dogadają, tak? Więc jakie z tego możesz wyciągnąć wnioski, będąc mną, będąc politykiem i słysząc opowieść o tym, że się 7 państw dogada i złoży jakąś ofertę? Nie, ale nie mów, że nie ma żadnej wspólnej, że to, znaczy nie, jeżeli uważasz, że w ogóle NATO to jest tylko sztuczna organizacja, która w żaden sposób nie współpracuje, prowadzi... Nie jest sztuczną organizacją, natomiast większość rzeczy nie jest koordynowana, po prostu. To znaczy większość to jest pojęcie takie bardzo bardzo względne. Znaczy 50, Dobrze, 50 plus 1, może tak? wyjaśnię. Jeżeli zrobilibyśmy listę 500 istotnych procesów, które mają miejsce w każdych siłach zbrojnych po to, żeby one spełniały wyzwania współczesnego pola walki, no to z tych 500 zdecydowanie więcej niż 250 nie jest ujednolicone na poziomie natowskim. Pewnie tak, ale jeżeli jest... Nie mówię jeżeli jest scentralizowane, nie jest nawet... Jeżeli ujednolicone jest 150, to już jest dużo i warto to robić, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Nie jesteśmy dzisiaj, nie jesteśmy w stanie i nie będziemy... Posłuchaj, państwo... nie musisz mnie przekonywać do sojuszu natowskiego, dlatego że jakby uważam, że dobrze, że w nim jesteśmy i uważam, że dużo się w nim nauczyliśmy, dużo na nim korzystamy, tak? I musimy dużo robić, mnie nie żeby trzeba on był. przekonywać. On będzie tak silny, jak my będziemy silni. Uważam, że z NATO tyle się da skorzystać, ile się rozumie z tego środowiska, jakim jest NATO. Oczywiście. I moje uwagi zmierzają do tego, żebyśmy zrozumieli, w jakim środowisku jesteśmy i nie żyli złudzeniami, tylko żyli rzeczywistością. Rzeczywistość jest taka, że trzeba poprawiać interoperacyjność, że trzeba robić wspólne ćwiczenia, trzeba podnosić gotowość, trzeba testować zdolności, trzeba budować zdolności, trzeba Krzysztof, poprawić przecież o tym konwersję mówię, że właśnie to finansów na nowe powinniśmy zdolności. właśnie robić z państwami północnych, Ja słyszę, co ty NATO. mówisz i mój głos jest taki, że szybciej te rzeczy osiągniemy, skupiając się na tym, co się dzieje w Polsce. My musimy po prostu odrobić swoje zadanie domowe. To jest mój komunikat. Okej. No, Finlandia nie odrobi za nas naszego zadania domowego, nie zrobią tego Szwedzi. oczywiście. Norwedzy mogą nam sprzedać rakiety, Szwedzi mogą nam sprzedać samoloty albo okręty podwodne, natomiast my musimy uzupełnić te rezerwy, my musimy zbudować jeden spójny system komunikacyjny dla swojego wojska, zgodny ze standardem natowskim. My musimy zrobić wiele rzeczy, których w tej chwili nie mamy. Ale ty mówisz tak, jak ja bym twierdził, że tego nie mamy robić, ale zamiast tego mamy się z kimś Po prostu jestem jednoczyć. przeciwny, Musimy robić jedno i drugie. Jestem przeciwny przenoszeniu uwagi naszych Ale słuchaczy to nie jest przenoszenie na uwagi. hipotetyczne, fajnie brzmiące, ciekawe zamierzenia, które nie zmaterializowały się. Jakbyś na przykład powiedział, zróbmy z państwami nordyckimi wspólne ćwiczenia, jestem 100% za, bo to jest normalna rzecz, którą robią państwa, tak? Natomiast jak mówisz, zróbmy w 7 państw ofertę dla Amerykanów, to mówię, może niekoniecznie, dlatego, że to nie jest to, co państwa robią ze sobą. A moim zdaniem należy robić jedno i drugie i trzecie. Znaczy, przede wszystkim oczywiście trzeba budować tutaj nadrobić to wszystko, czego nie zrobiliśmy i to zawsze, i to niestety ta historia się nigdy nie skończy. Nigdy nie będzie tak, że powiem, no teraz już należy ten proces zakończyć. Należy budować, robić wspólne ćwiczenia i współpracować z tymi najsilniejszymi partnerami, z którymi musimy współpracować tak długo,
jak nie będziemy samowystarczalni. Obawiam się, że w tym świecie nigdy nie będziemy w Wiesz, ale 100% to jest też samowystarczalni, bo mamy ten rozmiar, a jest państwo nasze na wschodzie, które jest kilkakrotnie, wielokrotnie ale popatrzmy też na rzecz w ten większe. sposób, że do tanga trzeba dwojga, nie? I spróbuj sobie przypomnieć przez ostatnie 10 albo 15 lat, ile wydarzeń na tematy strategiczne, do których byli zaproszeni polscy posłowie czy liderzy partii politycznych, zrobiły właśnie ambasady obecne w Warszawie państw, które rozważasz. Ile takich wydarzeń pamiętasz? Ile takich konferencji, Ja nie byłem, inicjatyw? Moim zdaniem, jestem politykiem, natomiast Bardzo mało. ja Bardzo mało. akurat rozmawiałem w ostatnim czasie z dyplomatami również z tamtych krajów, rozmawiałem z przedstawicielami think tanków z tamtych krajów i mam wrażenie, że zainteresowanie jest i wola działania jest bardzo duża. Oczywiście, że ona jest teraz, bo wcześniej nie było wojny, tak? Wcześniej Finlandia i Szwecja nie była w NATO i nastroje wręcz były tam w tych krajach zupełnie inne. Rzeczywistość się zmieniła, nie? I teraz tę sytuację uważam należy wykorzystać. No dobra, ale to sobie obgadaliśmy. Moja odpowiedź jest taka, że dyplomacja na tym polega, że jak się rozmawia z dyplomatami, to jest fajnie, nie? Natomiast moim zdaniem tym, co ujawnia zainteresowanie, jest jakaś inicjatywa, nie? I tej inicjatywy, ja nie mówię, że tutaj mam do kogokolwiek pretensje, możemy mieć wszyscy do siebie pretensje w tym samym stopniu, bo Polska też na tym odcinku uważam, że nie była aktywna i nie pamiętam żadnej inicjatywy komunikowanej nam przez administrację państwa polskiego, niezależnie kto by rządził. Uważam, że po prostu państwa regionu Morza Bałtyckiego wpadły w pewną rutynę administracyjną. Komunikacja na szczytach NATO zastąpiła nam komunikację w naszym regionie. Komunikacja na szczytach Unii Europejskiej zastąpiła nam współpracę regionalną. Uważam, że w ogóle przez centralizację współpracy międzynarodowej w Brukseli, w innych ośrodkach natowskiej i europejskiej, trochę zanikła nam normalna współpraca regionalna i uważam, że dobrze byłoby ją odbudować i co więcej mamy to w programie naszej Ale partii. to bardzo się cieszę, ale ja właśnie o tym mówię, że musimy umieć współpracować. Jesteśmy członkiem Unii. No to przekonujemy siebie nawzajem. No, Okay. więc przekonujemy się nawzajem. Różnimy się troszkę może, jeżeli chodzi o poziom optymizmu, sceptycyzmu, natomiast ja się staram być realistą, pozwól mi na to i możemy iść dalej. Ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Znaczy, ja uważam, że powinniśmy mieć zdolność dużo większą niż mieliśmy do tej pory do tworzenia koalicji, ponieważ jesteśmy krajem tej wielkości, jakiej jesteśmy, nie planujemy rozszerzenia terytorialnego. Jeśli chodzi o demografię, to raczej tendencje są takie, jakie są. Więc jeśli chcemy odegrać większą rolę i chcemy, żeby decyzje w Brukseli zapadały takie, jakie my chcemy, żeby zapadały, no to musimy mieć zdolność do przekonywania innych. Musimy mieć zdolność do budowania rozmaitych koalicji. Ja nie może to jest ta jedyna. Musimy tak samo gadać. W jednej sprawie musimy grać z Niemcami, w drugiej z Francją, w trzeciej z Czechami i tak dalej. Ja uważam, że myśmy po prostu do tej pory tego nie robili dobrze, wystarczająco dobrze i musimy to wzmacniać. I o tym Tu się całkowicie zgadzamy. No dobra. To porozmawiam jeszcze na koniec. Znaczy nie, bo jeszcze Niemcy. Jeszcze... Uciekać nie. Dobra, to już szybko. To jest trudny partner. Bardzo ważny. Nie ominiemy go, tak? Nie możemy się odwracać plecami. Bo z jednej strony myśmy prowadzili taką politykę w dużym uproszczeniu, tak? Albo z wszystkim się zgadzamy i podczepmy się pod Niemcy, niech oni nas gdzieś tam zaciągną, albo nie, no my jesteśmy tak silnym państwem, nie będziemy z wami gadać i w ogóle zawieszamy relacje, bo Niemcy nas nie lubią, piszą o nas brzydkie artykuły w gazetach, to my się na nich obrażamy, nie? Wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie podejście nie jest dobre. Byliśmy państwem słabszym, dużo, więc to też było zrozumiałe. Dzisiaj jesteśmy państwem, oczywiście nie mamy potencjału Niemiec, ale mamy dużo większy niż mieliśmy. To jest, w jaki sposób powinniśmy twoim zdaniem prowadzić politykę wobec Niemiec i relacje z nim, po to, żeby one były bardziej partnerskie niż są? Relacje nasze z Niemcami, moim zdaniem, nie będą partnerskie, jeśli mam być szczery. Jest po prostu duża różnica potencjałów pomiędzy naszymi państwami. Obie strony to wiedzą, ale to nie jest koniec świata. To jest normalna sprawa w polityce. W polityce praktycznie nie występują sytuacje, gdzie dwa jednakowe podmioty idealnie zbalansowane ze sobą rozmawiają, więc moim zdaniem trzeba to przyjąć do wiadomości. Moim zdaniem na bok trzeba odłożyć emocje. Jeżeli ja obserwuję kontakty pomiędzy stroną polską i niemiecką, to moim zdaniem
One z obu stron są emocjonalne. O. To jest zdumiewające, dlatego że żyjemy w XXI wieku. Wydaje się, że jesteśmy już długo w Unii Europejskiej, że żyjemy w czasach, gdzie pewien pragmatyzm polityczny powinien rządzić, gdzie dominuje często gospodarka nad polityką, a okazuje się, że z tym, że sąsiednim narodem często w sposób irracjonalny, byłem świadkiem tego przy spotkaniach, potrafią te emocje eskalować. Po prostu dlatego, że ktoś coś powie, nie? I to działa w obie strony, żeby było jasne. To nie jest tak, że tutaj jedna strona jest bardzo przykra, dla drugiej i tylko w jedną stronę. I to jest niezależne od opcji politycznej. To taka moja dosyć świeża obserwacja, że po prostu to jest na poziomie narodowym. Myślę, że i u nas, i u Niemców. I my mamy dość, powiedziałbym, wysokie mniemanie o sobie i Niemcom nie brakuje ego. Każdy uważa, że tu się komuś coś należy, jakiś poziom uznania, jakiś poziom traktowania. Myślę, że za szybko, często niezależnie od tematu, obie strony wyjeżdżają z taką prestiżową grą, na zasadzie kto komu co może i kto komu ma co powiedzieć, jak to ma co usłyszeć. W ten sposób to się niczego nie załatwi. To jest pytanie, do którego trzeba dojść, to znaczy, co my chcemy załatwić, co my chcemy zrobić, nie? Dlatego, że można po prostu stwierdzić, że mamy stosunki polityczne napięte, i na zasadzie niech życie gospodarcze idzie sobie, a polityka po prostu może ostatecznie ze sobą nie rozmawiać, nie? Można się nie komunikować, tylko po prostu przegłosować te same rzeczy w instytucjach unijnych albo głosować przeciwko sobie. Albo można próbować rozmawiać o jakichś sprawach i coś tam uzgadniać. No i ja jestem generalnie zwolennikiem rozmowy. Uważam, że nawet jeżeli w jednej sprawie mamy rozbieżne stanowisko, to w innej powinno się rozmawiać i tak są zorganizowane nowoczesne państwa, że mają wiele tych swoich struktur administracyjnych i jak jedna struktura z drugą czegoś nie załatwia, to w tym samym czasie ta inna z jakąś tam inną może coś załatwić i coś zrobić z pożytkiem dla obu stron. Jest oczywiście, są duże tematy, nawet nie wiem, czy jest sens je w tej chwili wymieniać, i infrastrukturalne, i związane z polityką europejską, i związane z historią, wzajemnymi oczekiwaniami naszymi wobec Niemców, żeby było jasne. I energetyka. Polityka europejska równa się energetyka w tej chwili w dużej mierze. Te tematy nie znikną, natomiast mi się wydaje, że my w Polsce za mało bierzemy pod uwagę to, że sytuacja w Niemczech jest, wydaje mi się, bardziej dynamiczna niż kiedykolwiek wcześniej. Wydaje mi się, że polskie podejście do Niemiec i polityki Niemiec zostało zdefiniowane na zasadzie takim przekonaniu, że Niemcy są jak skała, mają establishment polityczny, który prezentuje jeden pogląd i po prostu z kim się w Niemczech nie gada, to mówi to samo. Moje doświadczenie... No tak przez lata było. Rośnie nowa siła. Ale to się zmieniło. Nie wiadomo, czy ona wyskoczy. Ale to nie jest kwestia jednej nowej siły. To nie jest kwestia jednej nowej siły. Po pierwsze, mamy dwie zwyżkujące partie z lewej i z prawej strony, AfD i Sojusz Sary Wagenknecht, czyli alternatywną prawicę, alternatywną lewicę, które podważają dotychczasowe dogmaty polityczne. I mamy też siły, nazwijmy to, rewizjonistyczne względem głównego nurtu wewnątrz dużych partii politycznych. Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową i obronność, głosy rewizjonistyczne pojawiają się i u socjaldemokratów i zieloni są poniekąd tacy. Jeżeli chodzi o politykę energetyczną, klimatyczną, to jest też, powiedziałbym, że u chadeków, czy postchadeków taki wewnętrzny rewizjonizm. Oni moim zdaniem są dużo bardziej pluralistyczni wewnętrznie, niż to się z obrazu medialnego wydaje. Mówię to z rozmów, bo rozmawiałem z różnymi politykami, będąc wiceprzewodniczącym grupy polsko-niemieckiej, czy po prostu bywając na konferencjach i dając sobie ten komfort, że jak ktoś tam jest z Niemiec, to możemy ze sobą rozmawiać. I uważam, że trzeba przestać kierować się przesądami i rozmawiać z konkretną osobą, którą ma się przed sobą. Mówić jej, co my myślimy, co my oczekujemy, słuchać, co ta osoba mówi. To jest taki elementarz, ale ten elementarz wydaje się odkrywczy na tle obszczekiwania się nawzajem. I moim zdaniem jesteśmy zbyt dużymi narodami, zbyt rozwiniętymi i wpływowymi państwami, dotyczy to i Polski, i Niemiec, żebyśmy ograniczyli się do tego, że będziemy tam przez tą naszą granicę, czy na spotkaniach na siebie poszczekiwać po to, żeby zbić poklask. Trzeba po prostu rozmawiać o konkretach, starać się, jeżeli coś jest do zrobienia, zrobić, a jak nie, to się spierać. Absolutnie nie bać się sporu, ale spierać się też w taki sposób, żeby nie palić mostów, nie?
Czasem moim zdaniem tego podejścia brakuje. To tu się w 100% Czyli pragmatyczna zgadzamy. polityka. Tak. Polityka pragmatyczna interesu narodowego, realizacji racji stanu i też jakby rozumienia. Niemcy mają też ustrój polityczny, mam wrażenie, bardziej skomplikowany niż nasz. Czasem się tym zasłaniają, żeby czegoś nie zrobić, ale czasem rzeczywiście są poblokowani na swoich podziałach wewnętrznych. To. A jak wyjść? Co zrobić z reparacjami, tak? Bo to jest fajne, to jest fajne. Artykułować. To jest narzędzie, tylko jakby realistycznie, jak możemy tym zagrać, żeby coś osiągnąć? Bo oczywiście to jest zawsze narzędzie, które można używać jako wyciąga się, jak jest nam do czegoś, do czegoś potrzebne. Państwo słabsze wobec silniejszego, zgłaszając publiczne roszczenia, rzadko może coś zagrać, żeby coś osiągnąć. Bądźmy szczerzy. Jeśli ktoś uważa inaczej, chętnie poznam przykłady z historii dyplomacji, który mi ktoś pokaże jako wzorzec działania. Uważam, że jest to naszą racją stanu i pewnym naszym konsekwencją naszej historii. My musimy to artykułować, natomiast nie możemy oczekiwać szybkich i łatwych efektów, bo moim zdaniem ich nie będzie. Moim zdaniem być może zajmie wiele dekad artykułowanie i być może tym, co możemy osiągnąć, artykułując nasze oczekiwanie reparacji, zadośćuczynienia, odszkodowań, whatever. Jak zwał, tak zwał, wiadomo, że chodzi w gruncie rzeczy o to samo, bo widzę, że niektórzy się strasznie na słówkach koncentrują. Możemy po prostu, to co możemy ugrać, to wzrost świadomości, być może u innych aktorów na scenie międzynarodowej, co do tego, co się stało pomiędzy Polską a Niemcami w trakcie II wojny światowej, co wcale nie jest wiedzą powszechną. Pytanie, czy kogokolwiek tak naprawdę to interesuje, tak? Druga wojna światowa była ogromem zniszczeń i zbrodni w różnych miejscach na świecie, skutkujących ogromem następujących po wojnie dalszych tragedii, niesprawiedliwości i zimną wojną. I w sumie tak naprawdę, no właśnie pytanie, dlaczego tak naprawdę ten temat ma być ważny dla innych aktorów na scenie międzynarodowej. Ja tutaj jakiejś jasnej odpowiedzi nie widzę, natomiast z pewnością, jeżeli na forum międzynarodowym Niemcy chcieliby nas traktować w niewłaściwy sposób, to jest to coś, co można przypomnieć i pokazać, że jakby pewne wyższościowe podejście Niemców do nas ma swoją dłuższą tradycję historyczną, tak? Ale to też jakby wykraczającą jeszcze poza okres II wojny światowej znacznie wcześniej. Także uważam, że jest to jakiś, powiedziałbym, dyplomatyczny instrument, to oczekiwanie, to roszczenie, którym można się posługiwać. Natomiast no moim zdaniem trzeba też mieć pewne wyczucie proporcji. To znaczy, jeśli jakiś polityk polski byłby skłonny zrobić z tego jedyny lub główny temat relacji polsko-niemieckich, to moim zdaniem działałby przeciwko polskiej racji stanu, dlatego że to by stawiało nas na forum międzynarodowym. Już nie mówię wobec Niemców, bo wobec Niemców możemy nic nie osiągnąć, w ogóle mieć wszystkie sprzeczne interesy, ale mamy jeszcze inne państwa na świecie. Wobec tych innych państw na świecie my nie możemy wyglądać na obsesjonatów. To jest ten problem też Rosji, gdzie Rosja często wykorzystywała to, że my widzieliśmy zagrożenie rosyjskie jako Polacy często pierwsi lub ostrzej niż inni, a Rosjanie wykorzystywali tą naszą przewagę, ale czasem nieumiejętnie artykułowaną, robiąc z Polaków czołowych rusofobów, których nie warto słuchać, bo po prostu są obsesjonatami. Nie są realistami, tylko są obsesjonatami. Tak. Więc to jest kwestia tego, nie tyle co my myślimy o sobie, ale jaka jest percepcja tego, co my mówimy i myślimy na forum międzynarodowym. I uważam, że tej analizy w ogóle nie ma w polskich mediach i w polskiej debacie wewnętrznej. Popatrz, jak wyglądają debaty nad polską polityką zagraniczną. Tam wątek w wypowiedziach posłów o tym, jak nasza polityka zagraniczna jest odbierana w państwach trzecich, ten wątek się w ogóle nie pojawia, nie? A mamy wiele państw na świecie, w których jest bardzo dużo aktywów gospodarczych, ludnościowych czy strategicznych, w których jakby powinniśmy z nimi prowadzić politykę, nie? I nasza opinia ma znaczenie. Zgadzam się i mamy wiele potencjału, którego nie wykorzystujemy, ale to nie wszystko zdążymy dzisiaj omówić, bez jeszcze jeden drobny wąteczek. Stany Zjednoczone, taki to państwo. rzeczywiście, na parę minut. Mamy Stany Zjednoczone, które dokonują
już tak naprawdę od dawna trwającego zwrotu, ale teraz ten zwrot bardzo przyspieszył. Europa schodzi coraz bardziej z ich radaru i ich obecność będzie się tutaj zmniejszać. Nasza potrzeba współpracy ze Stanami Zjednoczonymi nie zmniejsza się w żaden sposób, a wręcz się zwiększa. Mamy pewne argumenty dla Amerykanów, ale pytanie, no właśnie, jak ich używać, jakich argumentów używać, no żeby oni, żeby to było w ich interesie, no bo to, żeby do tego trzeba się odwoływać, oczywiście wartości są ważne, wspólnota wartości jest ważna, bo ona pomaga w rozmowach, a na końcu oni muszą rozumieć, dlaczego warto z nami bliżej współpracować i ciekaw jestem, jak widzisz tą naszą sytuację, która jest bardzo ciekawa, bo dzisiaj akurat mamy lepsze trochę relacje niż inni, ale pytanie najlepsze. Niemcy mają niby takie złe, a Merz tam fruwa w jedną i w drugą. Prawda? Jak to mierzyć? Więc tak, zacznijmy od tego pivotu, czyli odwrotu Amerykanów od Europy na Pacyfik. Sytuacja jest moim zdaniem mocno niejednoznaczna. Dlaczego tak uważam? Oczywiście od nastu lat Amerykanie mówią na ten temat i można powiedzieć, że jest to w tej chwili już niemalże konsensusem w amerykańskiej polityce. I na pierwszy plan wysunęła się jakby w miejsce tej zimnej wojny z Rosją, po okresie jakiejś takiej dominacji, nazwijmy to dominacji Pax Americana, wysuwa się temat rywalizacji geostrategicznej z Chinami, tak? To jest rzecz oczywista. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście dokonał się odwrót od Europy? Powiedziałbym, że w pewien sposób wprost przeciwnie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że pierwszy raz te hasło odwrotu na Pacyfik, to ja je pamiętam sprzed lat mniej więcej 15, 14, 13. Ono po raz pierwszy było wówczas artykułowane i dopiero parę lat później Amerykanie bardzo głęboko zaangażowali się na Ukrainie. Najpierw doprowadzając po części, będąc zaangażowani w zmianę rządu, czyli już wspominaliśmy Majdan na Ukrainie, rok 14. To już 13 nawet. 13, 14 i później reagując na aneksję Krymu i wojnę w Donbasie, reagując głębokim zaangażowaniem w modernizację i doposażanie ukraińskich sił zbrojnych i de facto robiąc z Ukrainy swój bastion wpływu strategicznego gdzie? No, w Europie. Z perspektywy amerykańskiej to jest oczywiście Europa. Więc robiąc odwrót od Europy, weszli najpierw w konflikt, a w tej chwili już w zasadzie w pełnowymiarową wojnę w Europie. Jeżeli ich planem było odwrócić się od... Ale bardzo niekonsekwentnie to zrobili. Jeśli ich planem było odwrócić się od zaangażowania w Europie, to coś poszło bardzo mocno nie tak. I to jest pytanie o to, na ile poważnie można w ogóle traktować deklaracje w polityce, a na ile należy patrzeć na czyny. Dla mnie to jest dowód, że ci, którzy formują doktryny jedno, a życie drugie. I oczywiście to nie jest tak, że doktryny nie mają wpływu na życie. Natomiast jak na razie, nie mówię, że zaraz, bo zaraz możemy mieć ten nowy dokument amerykański szykowany o rozmieszczeniu sił i decyzję, że konkretne jednostki są wycofywane, tak? Natomiast Amerykanie, wycofując nawet jednostki, nie mają zamiaru zrezygnować ze swoich wpływów i dowództwa natowskie nie znikną. Kierownicza rola Amerykanów nie zniknie. Narzucanie różnego rodzaju standardów i pryncypiów politycznych nie zniknie. Krótko mówiąc, Amerykanie będą nadal bardzo głęboko strategicznie, militarnie obecni w Europie. Oni chcą dokonać rekalibracji obciążeń finansowych i ludzkich. To jest to, co ich interesuje. Zrozumiałe. Co jest na swój sposób zrozumiałe. Natomiast niezrozumiałe jest dla mnie to, jak ta polityka była niekonsekwentna, jeśli chodzi o Ukrainę. Druga część tego, tak, znaczy, dla mnie to jest nawet zrozumiałe, to po prostu wynika poniekąd z demokracji. Tam się w międzyczasie zmieniali prezydenci, administracja jest średnio skuteczna. Tak, ale poprzedni też robił to tak, że niby wspiera, nie wspiera, taki był brak jasnej to nie jest jedyny przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadzili na jakimś odcinku niekonsekwentną politykę. Jak się bliżej to poznaje, to większość rzeczy tak wygląda. I teraz jeszcze druga część tego ich odwrotu, to znaczy Pacyfik. Tak naprawdę tam też sytuacja wcale nie jest taka jasna. Przecież sposób, w jaki sojuszników także w Azji traktuje w tej chwili prezydent Trump, bywa obsesowy. Duża część establishmentu strategicznego amerykańskiego, to jakoś nie słyszę, żeby bardzo mocno się od tego jakby dystansowała.
choć Trump jest krytykowany, to trzeba przyznać, za swoją tą taką, jakby to powiedzieć, no, specyficzny styl. No i kluczowy w tej chwili aspekt, czyli spór z Chinami o Tajwan, tu też sytuacja jest mocno niejednoznaczna. Nawet jeden z głównych ideologów, jeśli dobrze kojarzę, czy formujących doktrynę obecnej administracji amerykańskiej, czyli Elbridge Colby, wydaje mi się, że miał w sprawie Tajwanu takie wypowiedzi dla Tajwańczyków, myślę, że niezbyt sympatyczne. Typu, że to nie jest wcale takie jasne, że to jest taki rdzeniowy interes amerykański, prawda? No jak się nad tym dobrze zastanowić, oni w tej chwili naciskają na Tajwan, żeby dokonały relokacji produkcji półprzewodników do Ameryki. Słuszne pytanie ktoś zadał, jeden z komentatorów. Jak już Tajwańczycy spełnią to oczekiwanie amerykańskie, które Amerykanie na nich w tej chwili chcą wymusić w zamian za gwarancję pomocy, to pytanie, po co nadal Amerykanie mieliby jakby te gwarancje utrzymywać, skoro już te przemysł półprzewodnikowy transmitują do Stanów Zjednoczonych. Więc ta sytuacja jest moim zdaniem mocno dwuznaczna. I z perspektywy europejskiej, i z perspektywy pacyficznej, jeśli tak można powiedzieć. I moim zdaniem w gruncie rzeczy rację mają ci analitycy, którzy mówią, że żadna wojna amerykańsko-chińska nie jest w interesie żadnej ze stron. W ich interesie jest dokładnie to samo, co z Rosją, czyli jakaś akceptowalne dla obu stron wytyczenie podziału stref wpływów i kontynuowanie po prostu jakiejś formuły business as usual po to, żeby gospodarczo korzystać w obie strony. Natomiast ta rekalibracja stosunków gospodarczych pod pretekstem takiego trochę symulowania wojen handlowych, trochę renegocjowania czegoś, ona cały czas trwa. I jakby nawet Chińczycy zdają się być z tym całkiem pogodzeni. Ja byłem świadkiem wypowiedzi jednego z przedstawicieli na jednym z forów międzynarodowych, z przedstawicieli jednego wielkiego chińskiego funduszu inwestycyjnych, który sobie wręcz dowcipkował z amerykańskiej polityki, mówiąc, że no jeżeli Amerykanie chcą odbudować u siebie przemysł, to my możemy pomóc. Nie ma problemu, możemy nawet na tym dobrze zarobić. Dlaczego nie robić wspólnie interesów? Tak. Dobra, ale co z tego wynika dla nas? Jaką my politykę wobec tego? Jak formułować nasze interesy wobec Stanów? Słusznie, dzięki, że przypomniałeś mi o tym pytaniu. Więc tak, uważam, że musimy sobie powiedzieć wprost, że Polska nie ma i raczej nie będzie miała istotnego wpływu na amerykańską percepcję ich interesów w Europie. Uważam, że trzeba skończyć z tą mrzonką, że my wytłumaczymy Amerykanom, jakie są ich interesy tutaj. My możemy im tylko w niektórych sytuacjach naświetlić, jakie będą straty z ewentualnych zaniechań albo bierności, albo dopuszczenia agresywnych działań innych państw, w naszym regionie, w szczególności Rosji. I tu uważam, że jesteśmy w stanie i uważam, że to jest absolutnie zaniedbywany obszar. Wedle mojej wiedzy w amerykańskiej ambasadzie, w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie pracuje zbyt mało osób, które odpowiadają za kontakt z kongresmenami, nie są zatrudniani doradcy od kontaktu z politykami wysokiego szczebla, albo byli zatrudniani, są pozwalniani przez nowego kierownika ambasady, czy charge d'affaires, jak to tam lubi, czy nie lubi. Biuro Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie, jak pewnie dobrze zdajesz sobie sprawę, zatrudnia jedną osobę lub 1,5 osoby, co nie buduje nam, co nam nie buduje. Biuro opuszczają w dobrym położeniu. To o tym jeszcze nie słyszałem, jeżeli to prawda. Że te osoby jeżdżą, latają, bardzo fajni eksperci. No fajnie, ale utrzymywanie jednoosobowego biura w Waszyngtonie nie buduje powagi i prestiżu państwa polskiego. To, że nie zrobiliśmy tego od 20 lat. Jednoosobowe biuro to nie think tank, Więc w Waszyngtonie jesteśmy za Węgrami zdecydowanie, za państwami wydawałoby się potencjalnie skromniejszym niż nasz. I to jest wyrzut sumienia, to znaczy to pokazuje, że Polska nie tylko ukraińskiego, a nawet amerykańskiego kierunku nie traktowała poważnie. Zresztą żadnego. No. W Brukseli nie utrzymuje, nasze spółki Skarbu Państwa nie utrzymywały jeszcze do niedawna żadnych lobbystów. No, po prostu tak się nie da prowadzić polityki międzynarodowej. Tak? Nie zatrudniając ludzi, nie płacąc im, nie alokując zasobów. Tak się nie da prowadzić polityki. Więc zanim wytłumaczymy Amerykanom, jakie są ich interesy, może powinniśmy wytłumaczyć, jakie są nasze. To trzeba zrobić przy pomocy konkretnych, kompetentnych ludzi, którzy będą pracować w Waszyngtonie, mieć trochę osobistych kontaktów. To musi być sprawa ponadpolityczna, ponadpartyjna. Jeżeli są dobrzy ludzie związani z tą czy inną partią, którzy zdobyli jakieś kontakty, ich zatrudnienie powinno być kontynuowane niezależnie kto w Polsce rządzi.
I to nie jest ich wada, że mają kontakty z tą czy inną partią. Partiom też są potrzebni ludzie, którzy mają kontakty w Waszyngtonie. To powinna być normalna sprawa. Być może wręcz każda partia powinna mieć prawo delegować jednego swojego przedstawiciela, który będzie w ambasadzie w Waszyngtonie i będzie po prostu wiedział co i jak. Ale partie To byłoby mają podejście- budżety, mogą otwierać Nie mają swoje absolutnie przedstawicielstwa. nie mają budżetów proporcjonalnych do tego rodzaju No, nie wyzwania. proporcjonalnie, ale poza jakieś tym, mają. żeby ktoś się spotykał, to powinien być w strukturach dyplomacji albo w strukturach jakiegoś państwowego think tanku. Partie nie utrzymują swoich przedstawicielstw, to nie jest. Partie powinny utrzymywać swoje sekretariaty międzynarodowe prawidłowo pracujące i z tym też jest problem. W większości partii nie ma takich sekretariatów. Także Próbujemy to robić, podsumowując- zakładamy Warsaw Freedom Institute, podsumowując, prywatną, życzę niezależną. powodzenia, życzę powodzenia. To jest dobrze, że próbuje, że tak powiem, sektor społeczny coś tutaj robić, natomiast to powinna być inicjatywa państwa polskiego. Dobra, czyli tak, możemy pewne rzeczy i powinniśmy naświetlać Amerykanom, w szczególności kongresmenom i ich otoczeniu, i think tankom, i być w dialogu z think tankami. Tam się wykuwa myśl. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że proces kształtowania opinii amerykańskiej jest zupełnie autonomiczny wobec Europy i wobec Polski w szczególności. Czy w szczególności, no wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w szczególności, tak? Żadne państwo pojedyncze nie ma wpływu. I ostatnia sprawa, musimy umieć dynamicznie adaptować się nie tylko do zmian geopolitycznych, ale wręcz do zmian personalnych. Zmiany personalne w amerykańskiej polityce, amerykańskiej administracji dyktują następnie zmiany geostrategiczne. Wystarczy jedna nominacja w tą czy w tamtą stronę, żeby ta polityka poszła inaczej. Dlatego powinniśmy utrzymać szerokie kontakty personalne, dbać o kurtuazję, bo od tego może dużo zależeć, nie obrażać ludzi, z którymi się nie zgadzamy, i po prostu adaptować się bardzo dynamicznie do sytuacji. Nic moim zdaniem mądrzejszego nie da się wymyślić. To jest klasyczna dyplomacja. Tak powinna działać klasyczna dyplomacja. Bardzo ci dziękuję. Krzysztof Bosak, Konfederacja, wicemarszałek Sejmu w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję za obszerną rozmowę. Mam nadzieję, że kilka ciekawych rzeczy nowych twoi widzowie, słuchacze usłyszeli. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Państwu. Oczywiście czekam na wasze komentarze. W ogóle napiszcie, czy chcecie, żebym takie rozmowy z politykami dalej prowadził. Zachęcam do wspierania na patronite.pl. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.